Okej, witam was. Ja jestem, już nie Juliusz zwany Brzytwą, tylko teraz Ingzor. Można powiedzieć polski Kraken, polski Inkling, czy coś. Nie wiem. Cokolwiek. Tak jak widzicie, tak jak w tytule tego materiału, jest to mój pomysł na Salmoid Run. Albo bieg łososioidowy, jak to woli. Jeszcze taki głupawy żart na początek. Oczywiście on nie będzie miał żadnego sensu w języku angielskim, więc anglojęzyczna część widowni może to pominąć, ale uwaga. Czemu Stalin byłby wyśmienitym inklingiem? Bo by wszystko zatuszował. To jest tak głupie. No, ale jeszcze zanim zaczniemy, to taki trochę psi obowiązek, trochę dupochron prawny, takie coś. Chodzi o to, że ja niestety z uwagi na to, że nie mam nagrywarki do konsol, nie mogę nagrać żadnego gameplaya, ani rozgrywki nie jestem w stanie nagrać, tak? Znaczy technicznie jestem, ale wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. No, słabo trochę. Więc nie, dlatego będę korzystał po prostu twórczości innych twórców, z tego co nagrali inni, ponieważ sam nie mam możliwości tego nagrania. Oczywiście wszystkie materiały, z których korzystałem, będą źródła w opisie. Nie twierdzę w żaden sposób, że materiały, które się tutaj pojawiają, czy są moje, absolutnie nie. Wszystkie te materiały należą do ich oficjalnych twórców, oryginalnych twórców, a ja pokazuję wam je na zasadzie prawa cytatu, które pozwala mi pokazać twórczość innych twórców w charakterze dopełniającym. Tak to prawo działa i tego się będziemy trzymać. Nie będę ich używał więcej niż będę potrzebował, niż absolutne minimum, które jest mi potrzebne do po prostu pokazania wam tego. To, co będę mógł robić, będę robił w SFM-ie. Po prostu. To, czego nie będę mógł zrobić w SFM-ie, będę musiał wam niestety pokazać na gameplayu. Tak więc to tak kwestii, można powiedzieć, prawnej. A teraz przechodzimy już do sedna. Jako, że mamy już koniec Splatuna trójki, tak? Mieliśmy ostatni Splatfest, wygrała moja waifu i Kelly. Maria i Kelly, tak. Moja waifu to jest Maria. Marii, okej, Maria. Chodzi mi o to, że zespół Przeszłość wygrał, Maria i Kelly wygrały, fajnie, no tylko, że właśnie, z jednej strony cieszę się, że wygrała Maria i Kelly, no bo zawsze cieszę się jak twoja waifu wygrywa, tak, kurde, niezbyt dobrze to wróży na przyszłość, bo jeśli się przyjrzycie, to tak, w jedynce wygrała Maria i cała kolejna część, przynajmniej część kampanijna, była skręcona w stronę Marii. Maria była cały czas, Maria i Kelly były głównymi bohaterkami tak naprawdę i ogólnie wszystko kręciło się wokół Marii jako takiej. Maria była jakby cały czas na ekranie w kampanii. Potem wygrał zespół Chaos, w którym swoją drogą byłem. Nie wiem, zawsze zespół, w którym jestem, wygrywał. Tak jakoś dziwnie. Potem zespół Chaos wygrał. I trzecia część Splatuna, moim zdaniem, jest kinda bez sensu. Potwornie chaotyczna. Tak jak miało być, tak? Miał być chaos, no to jest chaos. Większość rzeczy nie ma tam sensu, a te, które mają sens, są marginalne. Więc jest totalny jeden wielki chaos. Praktycznie wszystko jest losowane, nic nie jest pewne. Wiadomo, no totalny chaos, tak? To jest spoko. I teraz wygrała przeszłość. Przeszłość, czyli tutaj, jeśli by tak dobrze policzyć, to Splatoon 1. W Splatunie 1 nie było Salmoid Runa. Nie było większości rzeczy. Więc ja zakładam, że Splatoon 4 to będzie bardziej remaster jedynki. Że to będzie coś w stylu remastera jedynki, więc zakładam, że Splatoon 4 będzie totalnym regresem do jedynki i na to się przygotowuje, co oznacza Salmoid Run z 4 zostanie całkowicie wychlastany. Tego trybu nie będzie, zakładając, jeśli idziemy tą nomenklaturą. Się z tym nie zgadzać, ale to, co ja uważam o tym, jak będzie wyglądała 4 Splatuna, no będzie wyglądała jak jedynka, po prostu. Tyle, moim zdaniem. Ale
Gdyby jednak twórcy stwierdzili, że ta przeszłość tyczy się tylko kampanii i tylko kampania będzie na przykład w stylu jedynki, która była bardzo dobra, bo nie wymuszała na tobie używania broni, których nie lubisz, których nie umiesz używać, na przykład jak trójka Octo Expansion do dwójki, to mam pewien pomysł, jak wykorzystać wszystkie pomysły, które już są w trójce, łącznie z dodatkiem, z Octo Expansion. To się nie nazywa już Octo Expansion, to się nazywa Side Order, poboczny porządek. Dosłownie prawdziwe tłumaczenie, właściwe tłumaczenie, poboczny porządek. I wykorzystując właśnie wszystko, co mamy już w Splatoonie, wszystko, co mamy w grze, wykorzystując te mechaniki, postaram się stworzyć coś nowego. Tryb, którego gra rzeczywiście będzie miała sens tak sama w sobie. Ogólnie założeniami jest to, żeby Salmoid Run nie był tylko dodatkiem do trybu PvP, którym teraz jest, bo tak naprawdę Salmoid Run stricte wam nic nie daje, bo daje wam tylko rzeczy albo całkowicie dla mnie przynajmniej bezużyteczne, czytaj ozdóbki do szafy, których większość czasu grania praktycznie nie wiedziałem, że w ogóle można je ustawiać i nie wiedziałem, że szafa istnieje, bo tak bardzo gra to branduje, a drugie to są nowe skórki, które nic nie dają. To są ubrania, które są do wykorzystania, mimo że są oficjalnie z Gisco Industries, są do wykorzystania tylko w multiplayerze. Bez sensu, po prostu, bez sensu. Mówię, ta gra jest strasznie chaotyczna. I większość rzeczy tutaj w kontekście nie ma sensu. Tutaj mówię w kontekście całej gry. Tak naprawdę Salmoid Run nadal jest dodatkiem do trybu PvP, a ja jestem graczem stricte PvE. Dodatkowo muszę tutaj zaznaczyć, że nie tylko jestem graczem PvE jako takim, jestem też z wykształcenia programistą Java konkretnie, który aktualnie przyucza się do roli game deva, który w założeniu ma otworzyć własną firmę i stworzyć własną grę inspirowaną Warframe'em, Diablo, Souls-like'ami. Więc czujecie, jak skomplikowanie systemowo będzie to gra. Oparta na moim własnym uniwersum, które piszę, mam wydać książkę, ale cały czas się z tym wstrzymuję. Ogólnie chodzi o to, że tutaj zobaczycie spojrzenie osoby, która jeszcze nie jest game devem jako takim, ale jest zapalonym graczem, który wykręca na tytułach setki, dosłownie setki godzin i to na tytułach właśnie swoich ulubionych, czytaj na przykład na Terrarii, Niohu dwójce. Tutaj zobaczycie ogólnie spojrzenie osoby, która dużo gra, wie jak działają gry tak od podszewki w gry bardzo złożone i zazwyczaj tworzy takie buildy, które to przez grę rozpoznawane są jako cheaty, bo według gry ten przeciwnik nie powinien zginąć tak szybko, mimo że gra na to pozwala. I to podejście takiej osoby, złożenie hyperbuildu jest esencją de facto grania. Zobaczycie tutaj. Tak więc, żebyście mieli pogląd, co tutaj się stanie i kto ten materiał robi tak naprawdę. Że ja nie jestem jakimś tam przypadkowym gościem, który sobie po prostu tylko gra i jest w grę dobry. Nie, ja jestem autentycznym człowiekiem, który takimi rzeczami w domyśle będzie zajmował się na co dzień i to będzie jego praca. Po prostu. Więc dla mnie to jest przygotowanie mentalne, warsztatowe na to, co mnie czeka. Po prostu. I ogólnie jakie są założenia naszej ewolucji salmoidowej? Ogólnie założenia są takie. Póki co tryb polega bardzo mocno na grze zespołowej. Jeśli jedna osoba w zespole nie domaga, to bardzo mocno to czuć. Bardzo mocno. Szczególnie na wyższych poziomach. Po drugie, pozwalamy na ulepszenia z trybu multi, no bo z tymi gracze teoretycznie są najbardziej zaznajomieni, więc rozwinięcie tego systemu będą najlepiej przyswajać, to po pierwsze. A po drugie, dodamy do tego system z Side Order, który był bardzo dobry, oraz jeszcze kapinkę z systemów
z kampanii do 2, którą ja osobiście uważam za absolutny pik i najlepsze, co spotkało Splatoona w ogóle. Nie tylko dlatego, że tam była Maria, z którą mogłem cały czas gadać, w trójce też jest, ale to jaką dowolność dawał ten tryb. Mogłeś sobie wybrać dowolną broń, ją ulepszać, mogłeś sobie wybrać dowolne granaty, je ulepszać i grać tak, jak ci się podobało. Gra do niczego ci nie zmuszała, czego nie mogę powiedzieć, no niestety już o trójce. Dajmy graczom po prostu dowolność. Takie jest główne założenie. Pobocznym założeniem jest to, mamy zrobić tak, żeby gracz był tak dokoksowany, żeby mógł rozwalać salmoidy sam na takim poziomie. Po prostu. I tyle. Takie jest drugie założenie naszego, może nie ulepszenia, ewoluowania salmoida. A trzecie jest to, żeby załagodzić grind i sprawić, żeby ten grind był zwyczajnie przyjemny. O, bo oryginał był bardzo dobry, tylko był po prostu w mojej ocenie zwyczajnie niedokończony. No, ogólnie od tej pory już ten wstęp kończymy. Dobra, ale tego jest naprawdę dużo i ja do tego będę potrzebował moich notatek. Kelly, nie, weź, nie rzucaj tym. Okej, co ja tu mam? No to zacznijmy. I od razu pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, jak bardzo, że tak powiem, odległy od głównych założeń gry jest Salmoid Run. Ponieważ mimo, że mówię, to co zaraz powiem dotyczy grania tylko na trybie Professional i ten Executive VP. Nie tyczy się to grania na poziomach niższych niż profesjonalista, bo niższy niż profesjonalista to każdy tak naprawdę, nawet taki gracz średnio ok, może sobie tam na spokojnie poradzić i czerpać z tego przyjemność. Ja tutaj mówię o high-end rozgrywce, która jednak wymaga, no można powiedzieć wręcz nadludzkich trochę zdolności od grającego, których dziecko raczej na pewno mieć nie będzie. Możemy zakładać, że gracz ma bardzo wysokie umiejętności i tak dalej, ale Splatoon teoretycznie jest osób w wieku 10 lat plus. Splatoon, czy jest dla dzieci? Nie do końca bym powiedział. Raczej nie. Raczej jest to gra bardziej dla osób 16 plus i powyżej, tak naprawdę. Biorąc pod uwagę przez to, jakie skomplikowane systemy ma w sobie i jakich umiejętności wymaga tak naprawdę, żeby grać na jakimś sensownym poziomie. Tutaj akurat macie prezentację filmiku grania absolutnych profesjonalistów na bardzo wysokim poziomie trudności Salmoid Run. To jest do zrobienia, ale po pierwsze, nie przez dzieci, po drugie, nie przez większość społeczeństwa. Ten poziom, który tutaj zaprezentowali ci gracze, jest tak naprawdę nieosiągalny dla większości graczy, którzy nie są, no niemalże nad ludźmi w grach. Tak więc tutaj właśnie zasadza się główny problem Salmoid Run, który trochę trudno mi przedstawić słowami. Mam nadzieję, że wy czujecie, o co chodzi. Chodzi o to, że są takie gry, które uchodzą za trudne. Czytaj Nioh 1 i 2, Soulsy, ogólnie Bloodborne, Elden Ring i tak dalej. One nie są trudne. One nie są trudne, one są po prostu skomplikowane w mechanikach i skomplikowane w tym, jak można zestawić swoją postać. Po prostu polegają na graniu swoim stylem, wyczuciu swojego stylu gry, który nam odpowiada. I jeśli to się ogarnie, jaki to jest styl gry, to grę przejdziemy bez problemu. Uwierzcie mi, ja nie należę do najlepszych graczy na świecie, wręcz powiedziałbym, że jestem w takim dolnym B-tierze albo nawet C+. Nie określiłbym siebie jako dobrego gracza, a serię Soulsów przeszedłem wielokrotnie i bardzo mi się podobała. Nie trzeba być dobrym graczem, żeby przechodzić Soulsy. Dobrym graczem w cudzysłowie zręcznym do przesady. Po prostu wystarczy grać na swój sposób, po prostu. To samo tyczy się Warframe'a, Terrarii, Monster Hunterów wszelakich, ogólnie tych wszystkich gier, które dają nam taką możliwość. Splatoon daje nam taką możliwość w multiku i w dodatku do trójki, w kampanii do dwójki i tak dalej. To wszystko jest. Za to Salmoid Run został tego całkowicie pozbawiony. I to jest moim zdaniem oznaka złego
game devu. Już sam fakt istnienia takich filmów jak filmy youtuberki Rachelski, która robi taki breakdown, rozbija po prostu każdego bossa, każdą falę i każdą mechanikę na czynniki pierwsze, żeby przetłumaczyć graczom po prostu jak to wszystko działa i podać jakiekolwiek strategię na to, czyli zestawić jakby swój umysł pod to, już pokazuje, że żeby mieć w ogóle jakiekolwiek szanse, to gracze muszą rozbijać mechaniki gry na czynniki pierwsze, żeby w ogóle je zrozumieć, co znaczy, że mechaniki gry są po prostu niezrozumiałe, albo gra ich nie tłumaczy. 2, to, że trzeba je właśnie w ten sposób rozbijać, żeby w ogóle mieć szansę na wyższych poziomach, znaczy to, że gra jest po prostu sztucznie i niepotrzebnie utrudniona, kiedy mogłaby być dużo prostsza, bo w samej grze są mechaniki, które mogłyby nam ją ułatwić. Ale z jakiegoś powodu ten tryb ich nie ma, nie posiada. Co każe mi sądzić, że Salmoid Run tworzyła zupełnie inna grupa, zupełnie inny zespół deweloperów o zupełnie innym mindsetie niż dodatek czy kampanię. To jest właśnie główny problem, że ten tryb jest niepotrzebnie i nieuczciwie utrudniony względem głównej gry, którą jest PvP. Jest bardzo dziwnym regresem, ponieważ w kampanii czy multiplayerze, mimo że grając coraz więcej, jakby szkoląc się samemu we własnej ulubionej broni, której umiemy używać i rozumiemy jej mechanikę, czujemy jej zasięg i tak dalej, mimo że po prostu normalnie szkolimy się w używaniu tej broni, jako po prostu grając w grę, to też zdobywamy ulepszenia. Coraz więcej miejsc na nie, kolejne wzmocnienia, coraz to lepszy sprzęt, który pozwala nam jakby jeszcze bardziej wydobyć atuty, zarówno nasze, jak i tej broni. 2 plus 2 nie równa się już 4, tylko 8. Ten zysk jest dużo większy i dużo bardziej widoczny, bo nie tylko nasze umiejętności się poprawiają, ale też wgrowe umiejętności postaci, którą gramy, się poprawiają i tutaj dochodzi do zjawiska synergii. Salmoid Run tego nie ma. Liczą się tylko i wyłącznie nasze umiejętności, a niestety niektórzy ludzie, tacy jak ja na przykład, nie będą mieli szans osiągnąć takiego poziomu reakcji czy wytrenowania ręka-oko, żeby grać na takim poziomie i po prostu zwyczajnie z uwagi na swoje, no nie oszukujmy się, fizyczne czy psychiczne ułomności, muszą mieć coś, co ich wspomaga w grze. Zauważcie, że w kampanii, mamy ten splattershot bazowy, ale zauważcie, że jego też możemy ulepszać i ogólnie możemy ulepszać postać, możemy ulepszać naszego przydupasa i tak dalej. Tutaj też można wspomnieć o systemie Side Order, bo w Side Order przecież mamy i ulepszanie pancerza, i ulepszania zadawanych obrażeń, i wzmacniania też nawet całych buildów przez przecież ten color bias, tak? Cały to, że częściej trafiają się nam kolorowe klipy odpowiednie dla broni. Sama nasza postać w grze staje się lepsza i dochodzi do takiego zjawiska synergii. Nie wiem z jakiego powodu całkowicie odeszli od tego w Salmoid Runie i tam liczą się tylko i wyłącznie umiejętności gracza, co jest dziwne, bo jeśli już miałbym coś takiego robić, to zrobiłbym to stricte w PvP, w grze przeciwko innymi graczami, gdzie tak trochę właśnie na zasadach takiego właśnie kodeksu Bushido. Wojownicy mają być tak samo wyposażeni, a o zwycięstwie zadecyduje ich poziom umiejętności. To miałoby sens do multika, ale w multiku tak się nie dzieje. W kooperacji, czyli właśnie w Salmoid Runie, tak się dzieje. To jest trochę bez sensu jak na moje. I to jest właśnie ten największy problem Salmoid Run, który zauważyłem. Nie jesteś dobry w grę jako ty, to won. De facto tak ta gra działa. To jest bardzo dziwne. W żadnym innym trybie tej gry, Splatoona trójki, nie ma takich rzeczy. Zresztą, jeśli już mówimy o buildach, to chciałbym zwrócić uwagę na ilość buildów wymyślaną przez graczy. Tutaj akurat pokazuję wam tylko buildy co do Inkbrusha, no bo na tym się najbardziej znam, ale przypominam, że samych klas
broni, już nie mówiąc o konkretnych typach, samych klas broni w grze jest 11. Więc możecie sobie wyobrazić to pomnożone co najmniej razy 11 i pomnożone co każdy typ danej broni. Przypominam, że brasze póki co, pędzle mają tych typów 3, więc takie coś co najmniej razy 3 dla jednej broni. Czujecie, ile tego jest? Salmoid Run został z jakiegoś powodu całkowicie pozbawiony i naprawdę nie ogarniam tej decyzji designerskiej. Więc skoro już to mamy za sobą, ten problem, który tutaj najbardziej, że tak powiem, emanuje od tego trybu, to przejdźmy już do samego reworku tego trybu. Dobrze, to wyobraźmy sobie na początku, że historia Splatoona potoczyła się troszeczkę inaczej. Mianowicie Mr. Grease zginął w eksplozji. On tego nie przeżył. Po prostu. Niedźwiadek nam wykitował. Jedyne 2 ssaki, jakie zostały na ziemi, to te 2 koty. Ale jak one padną, to skończy się era ssaków na dobre. Więc skoro Gris nie żyje, został właściwie odparowany w eksplozji na dobre, no to ktoś musiał przejąć po nim biznes. Powiedzmy, że ten biznes przejął rząd Inklingowy, który wprowadził reformy w całym Gisco Industries, nie znęcać się nad własnymi pracownikami, bo zauważcie, że Mr. Grease musi naprawdę nienawidzić Inklingów, skoro skazuje ich na tak ekstremalne warunki, bez żadnych ulepszeń wyposażenia. Pancerze, które im daje, nic nie chronią, są tylko złudzeniem. Okej, zanim zabiorę was do mojego niestety wyimaginowanego świata zbierania materiałów, ulepszania wyposażenia, różnorakich klas i ich ulepszeń, ulepszania statystyk, budowania własnych buildów z tego całego złożonego systemu i wzmocnionego wyposażenia i kolorowych klipów, co pewnie tylko 6, ale jednak chcę wam powiedzieć, jakie tryby gry mamy do wyboru, bo przecież w oryginale nie za bardzo w ogóle mamy wyboru, tak? Mamy po prostu jeden tryb, który możemy grać albo z randomami, albo ze znajomymi. To jakie tryby gry mamy dostępne? Bo stwierdziłem, że skoro w normalnej rozgrywce mamy fale zwykłe, czyli takie zwykłe, gdzie tam salmoidowi bossowie się pojawiają i ich po prostu rozwalamy i tyle. Takie, zwyczajna fala, tak jak każda inna. I fale specjalne, czyli te fale nocne, czemu by tego nie rozdzielić i nie zrobić konkretnych rodzajów shifty? Przecież są zmiany dzienne, zmiany nocne, pełnowymiarowe zmiany i tak dalej, więc takie tryby oparte na różnorakich shiftach wydaje mi się, że byłyby całkiem niezłe i dlatego mamy aż 3 tryby gry do wyboru. Zmianę dzienną, zmiana dzienna, shifta dzienna, to jest po prostu do upadłego męczymy normalne fale, powiedzmy te dzienne. Na tym trybie nie mogą pojawić się fale nocne, fale specjalne, po prostu zawsze, niezależnie od wody, niezależnie od czegokolwiek, będą po prostu zwykłe dzienne fale, no bo to jest shifta dzienna. Potem mamy shiftę nocną. Shifta nocna jest dosłownym przeciwieństwem tego, czyli nie mogą się pojawić tam normalne fale, czy takie w dzień, tylko te specjalne w nocy, czytaj, wliczając w to też w cudzysłowie szaleńców, albo tą jebaną mgłę, na której w 90% zawsze przegrywam. No i ostatni, trzeci, całodobowa zmiana, czyli to, co mamy normalnie teraz w trójce Splatunie, fale dzienne i fale nocne specjalne po prostu. Jeszcze wpadłem na taki pomysł, żeby Big Run był po prostu bonusowym trybem, który będzie się, tak jak w dwójce, w ogóle salmoidy się otwierały tylko jakiś czas, to co jakiś czas by się otwierał po prostu Big Run i byśmy mieli po prostu kilka dni w tygodniu dostępny Big Run do grania. Wydaje mi się, że to by było całkiem fajne, żeby można było sobie kilka dni w tygodniu pograć Big Run, a potem wrócić do normalnych fal. I jako, że teraz mamy dostęp do tych wszystkich możliwości składania własnego wyposażenia, można by pomyśleć, że codzienne rotacje zniknęły, ale nie. One nadal są, tylko po prostu te bronie, które teraz są w rotacji,
są wzmocnione. Po prostu mają lekko podbite statystyki w stosunku do tych, których nie ma w rotacji, więc to jest taka zachęta, że może skoro w rotacji jest na przykład Tree Slosher, zamiast mojego zwyczajowego buildu na przykład na atakera, jedną z klasy, którą potem opiszemy, z tej zwyczajowej broni, którą na nim mam, to użyję właśnie Tree Sloshera i zobaczę, jak będzie z nim. Mniej więcej coś takiego na tej zasadzie to ma działać. Oczywiście jako, że Salmoidowi królowie będą predefiniowani na konkretnych falach, ich rotacje też wywalamy, więc zostają tylko tak naprawdę rotacje broni na dany dzień. No, a jeśli chodzi jeszcze o poziom trudności, normalnie to wygląda w ten sposób, że jeśli zdechniemy na pierwszej fali, no to poziom trudności spada, jeśli na drugiej, no to spada, ale mniej. Jeśli na trzeciej, no to jakby nie tracimy tego ładunku poziomu trudności, tak jak to nazwijmy. I i to jest taki, że tak powiem, adaptacyjny poziom trudności, że jeśli nie dajemy sobie rady na danym poziomie, no to on spada do momentu, aż zaczniemy sobie dawać radę i będziemy w stanie jakby z powrotem się wbić na ten poprzedni, ucząc się jak grać na tej mapie. Ja rozumiem, co za tym przemawia, za takim adaptacyjnym poziomem trudności, ale ja chcę to zmodyfikować, wiadomo. No i teraz poziom trudności będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy mogli sobie wybrać. Ten adaptacyjny nadal będzie, ale on będzie jakby w tle. On nie będzie pokazywany, on będzie przez grę rejestrowany. Mianowicie chodzi o to, że na przykład musimy zagrać na profesjonaliście i wygrać 3 pełne biegi, powiedzmy profesjonaliście 1, żeby wbić się na profesjonalistę 2. I powiedzmy na profesjonaliście 2 będziemy musieli przejść 3 pełne biegi i tam troszkę. No i wtedy gra uzna, że wpuszczamy cię na profesjonalistę 3 i już możesz sobie grać na profesjonaliście 3, jeśli chcesz, ale nie zlecisz stamtąd. Po prostu, bo to będzie poziom trudności, który zwyczajnie możesz wybrać. Ten adaptacyjny, tylko taki wybieralny, odblokowalny po prostu w ten sposób. I tak to będzie działało. Chodzi mi o takie działanie tego systemu. Wydaje mi się, że to będzie całkiem niezły pomysł, bo ludzie, którzy będą chcieli cały czas grać na bardzo wysokich poziomach, będą mogli iść na Executive VP, na którym już normalnie grają, bo mają takie wyposażenie, że mogą tam już normalnie grać, bezstresowo praktycznie i nie będą musieli się martwić, że jakieś leszcze zepsują im grę i oni z tego Executive VP zlecą. Nie będą musieli się o to martwić, po prostu grają na tym poziomie i z założenia grają na tym poziomie już osoby, które mogą i potrafią grać na przykład na Executive VP. To się tyczy każdego poziomu trudności. Po prostu mam nadzieję, że to będzie całkiem niezły sposób na to, żeby gra jakby oddzieliła słabych graczy od dobrych. Niestety takie mieszanie graczy w normalnym biegu łososioidowym trafia się zbyt często, w momencie, kiedy to nagrywam, trwa Big Run. Miałem już takie gry, że ja robiłem za cały zespół, dosłownie. Ja dostałem Disco Sloshera, no i de facto rozwalałem wszystkie gridlery, a moi przygłupawi towarzysze właściwie tylko ginęli. Rozumiecie, o co mi chodzi? Może dopasować absolutnego pro z totalnymi przygłupami, żeby tego uniknąć. I będą mogli liczyć na to, że na tak wysokich poziomach już będą gracze, którzy będą mieli sprzęt, wyposażenie, doświadczenie i tak dalej. Mają wysoką rangę, mają bardzo wysoki poziom dobrego wyposażenia i wyekspione klasy i tak dalej. To do tego przejdziemy zaraz dosłownie za chwileczkę. Tego wszystkiego, całego systemu ekwipunku, jaki tutaj sobie nakreśliłem, to będą mogli na przykład od razu iść na Executive VP, czy na przykład na 2 kolejnych poziomach trudności, które jeszcze bardziej zwiększą poziom trudności, bo teraz poziom trudności maksymalny to jest Executive VP 333%. To jest maksymalne, co można uzyskać i za to nawet jest baretka za zrobienie czegoś takiego. Ja pomyślałem, że dodam jeszcze poziom 400 zagrożenia i poziom 500% zagrożenia i to się będzie nazywało Industrial Fisher. Ostateczny poziom to będzie na przykład Fish Factory albo coś takiego, nie wiem, cokolwiek. Ale łapiecie, o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że będzie już do przesady. No i jeszcze najważniejsza zmiana, którą aż się dziwię, że nie wprowadzono, mianowicie to, że możecie pójść na szyftę osobistą. Czytaj, możecie pójść sami na szyftę. Nie potrzebujecie zespołu, żeby rozpocząć szyftę, a ustawicie party jako otwarte,
to podczas tej szyfty będą mogli do Was dołączyć gracze. Przy czym jeśli wybierzecie opcję, że szyfta ma być taka normalna, czy tutaj idziecie w 4-osobowym drużynie, to ona zawsze jest otwarta. Czy tutaj nawet jeśli kogoś z zespołu rozłączy, co się dzieje bardzo często, to i tak macie gdzieś zawsze z tyłu głowy, że ta szyfta jest otwarta, ta gra jest otwarta, więc ktoś, kto aktualnie szuka szyfty, może do Was dołączyć. To nie jest takie, że od razu macie przesrane po prostu, tak jak, że powiedzmy wywali 2 graczy i spawn rate nadal jest utrzymany taki jaki był, czyli dla 4 graczy, a wy jesteście we 2. Ja tutaj mówię w momencie, kiedy wypieprzy gracza w czasie trwania fali, bo wtedy spawn rate się nie zmniejsza. W momencie, kiedy zaczynacie nową falę już ze składem zmniejszonym, to wtedy się spawn rate zmniejsza, ale nie w momencie, kiedy wypieprzy kogoś, a fala nadal trwa. To tak z woli wyjaśnienia. No, to teraz przejdźmy do kolejnego menusa, mianowicie do menu postaci. Mianowicie w menu postaci mamy praktycznie to samo, co było PvP. No tak jak mówiłem, będziemy się tutaj głównie opierać na systemie PvP, dlatego ten wybór wyposażenia postaci mojego biegu łososiowo-idowego, chociaż jest jakby rozwinięciem tego systemu. Mianowicie, jak widzicie teraz, możemy wybrać 3 części stroju, możemy wybrać nasz pancerz, naszego industrialnego rybaka oraz możemy wybrać broń, możemy wybrać klasę, która tak troszkę definiuje nam po pierwsze mechanikę, jaką będziemy się posługiwać, jakie granaty będziemy mieli, bo różne klasy mają różne granaty, też bardzo niestandardowe granaty, jak się potem przekonacie, ale o klasach to będzie potem. Oraz mamy jeszcze wybór specjala, niezależnie od posiadanej broni, czyli teraz na przykład możemy wziąć broń, która tego specjala ogólnie nie miała, no i używać tego specjala razem z tą bronią, tak? Czy tutaj na przykład możemy sobie wziąć Crack On Rollera, jest po prostu z założeniem tego, że ma Krakena po prostu i stąd się nazywa Crack On Roller i dać mu na przykład łamacza fal, nie? Na przykład złożyć go z łamaczem fal. Z tego też powodu wszystkie wersje alternatywne, takie nazwijmy, po prostu, które są tymi samymi broniami, tylko mają zmieniony kit, w ostateczności można troszeczkę im pozmieniać statystyki, żeby bardziej przypominały to, co ma reprezentować ich zestaw. Czytaj na przykład Crack On Roller byłby troszeczkę szybszy, miałby większe obrażenia od taranowania niż zwykły roller, ale to już wymaga ingerencji bezpośrednio w wartości broni. I jeszcze jedna dosyć ważna rzecz, to jest raczej oczywiste, że to, co Wam pokazuję tutaj, nie jest prawdziwym kodem Splatuna, tylko jest przeze mnie zrobioną ekstremalnie na szybko inscenizacją tego, jakby to mogło wyglądać, żeby nikt sobie nie pomyślał, że ja tutaj modyfikowałem prawdziwy kod Splatuna. Nie, to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja, jak to mogłoby wyglądać, bo najprawdopodobniej Splatoon nie jest napisany w Javie, C++ ani żadnym innym takim popularnym języku, bo duże studia gamingowe bardzo często mają własne języki, chociażby ogólnie gry od Bethesdy są napisane w czymś, co nazywa się Papyrus. Taka bardzo, bardzo okrojona Java. Taki off-topic, bo wydaje mi się to dużo ciekawsze. Po prostu gracze mieliby jeszcze więcej opcji do składania swoich wymarzonych buildów, bo na przykład komuś mogłoby w tym oryginalnym nie pasować, a okazało się, że ten drugi zdublowany miałby te lepsze statystyki i na tym już ten build, który on sobie wymyślił, działałby lepiej. Tak więc dobrze jest mieć dużo różnych możliwości. Głównym założeniem tego reworka jest przecież danie dowolności graczowi, tak? Potem jeszcze mamy drugie menu z paletą, gdzie będziemy mogli wczepiać sobie już zdobyte na poziomach klipy, ale nie tak, że w momencie, kiedy zdobywamy go na poziomach, tego wczepiamy, nie tak jak w Side Order, tylko po prostu zdobywamy je na poziomach i wczepiamy w momencie, kiedy jesteśmy w bazie. Jak karteczki w Warframe. Dosłownie, to jest ten sam system, on się niczym tutaj nie różni. To jest system, wiem, bezpośrednio zerżnięty z Warframe'a, ale on jest bardzo dobry, więc można go tutaj zastosować. Poza tym kolorowe klipy z Side Order mają umiejki, których nie ma jako
te abilities, tak? Też one jakby dopełnią te buildy w pewien sposób. Te 6 klipów będzie przypisywane bezpośrednio do broni, tak jak to jest zrobione side order. Po prostu. I tyle. Tak więc to są wszystkie menusy naszej postaci, dosłownie wszystkie. Tyle, jeśli chodzi o menusy postaci. Następnym naszym menu będzie menu zakupowe, że się tak wyrażę. Menu zakupowe, czyli po prostu tam, gdzie za łuski, które teraz będziemy mogli zdobywać dużo wydajniej. Ja to już w momencie, jak będziemy, że tak powiem, już bezpośrednio na poziomie, ja Wam opowiem, jak teraz będziemy mogli dużo wydajniej zdobywać te łuski, ponieważ trzecim założeniem tego reworka jest załagodzenie grindu i uczynienie go fajnym. Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodoba. Możemy kupować wielokrotnie dane ubranie, które podbija poziom gwiazdek aż do 5 gwiazdek i odblokowuje nowe miejsca na umiejki, też w pewien sposób ulepsza sprzęt, ale w jaki to dopiero ogólnie w sekcji o wyposażeniu. Oraz możemy kupić też pancerz. Pancerz możemy kupić jednorazowo, kupujemy go raz i już po prostu go mamy, nie musimy go kupować więcej razy, żeby go ulepszać. Plus jeszcze poznajcie nową, najlepszą przyjaciółkę każdego rybaka. Octi jest, można powiedzieć, wysłanniczką maryny, która zajmuje się ulepszaniem wyposażenia, ulepszaniem klas, ulepszaniem wszystkiego i to u niej i w jej menusach będziemy mogli ulepszać klasę, będziemy mogli ulepszać postać ogólnie i tak dalej, i tak dalej. Za oczywiście materiały zdobywane na poziom, bo ona nie będzie robić za darmo jednak. Dobrze, to teraz przejdźmy już, tak jak się ten rozdział nazywa. Zacznijmy od wyposażenia, ponieważ będzie mi to dużo łatwiej zrobić i będzie to wymagało ode mnie dużo mniej ustawiania w SFM-ie. Przykładowe menu, z tym, że tych małych miejsc na umiejki jest 10, a nie 6. 6 tutaj jest tylko dlatego, że było mi dużo łatwiej to zrobić w ten sposób niż naćkać tam aż do 10 tych umiejek. Z tego powodu tak to wygląda, ale każda część wyposażenia powinna prawidłowo wyglądać w ten sposób. O, wyposażenie Gisco jest ekstremalnie potężne, dlatego jest zbanowane w rozgrywkach PvP. Ale jeśli przejdziemy pełne 30 fal z danym wyposażeniem, to dostaniemy replikę tego wyposażenia, dokładnie tak samo jak w kampanii. I będziemy w osłabionej wersji dostosowanej rozgrywek PvP mogli go używać. Tylko trzeba przejść pełny bieg, pełne 30 fal, teraz już nie 3, a 30 fal, żeby dostać tą replikę i móc jej używać. Po prostu. Co my tu mamy? Mamy 2 miejsca na duże ulepszenia. Jeśli nie wiecie, to duże ulepszenia normalnie w grze są liczone jako 10 jednostek, a małe są liczone jako 3 jednostki. Czytaj, nie jesteście w stanie 3 zastąpić jednego dużego, bo będziecie mieli 9. Tak samo w tym rozumieniu umiejka, która podwaja właśnie te małe, też jest bezużyteczna, bo porzucacie to główne ulepszenie, tak, czyli to 10, na rzecz 9 razy 2, czytaj 18. Okej, fajnie, to może wydawać się niezłe, ale i tak tracicie jeszcze 1 punkt. Macie 18 punktów, a nie 19, gdybyście zapełnili wszystko jedną i tą samą umiejką. Jest to kinda bez sensu. To tyczy się oryginalnie. W tym reworku, tak jak widzicie, tych miejsc mamy zdecydowanie więcej. I też ich moc jest liczona inaczej. W grze mamy coś takiego jak gwiazdki. System gwiazdkowy, który jest zupełnie niewykorzystany. Właściwie jedyne co trzeba zrobić, to wbić wyposażenie na 2 gwiazdki i wtedy już mamy wszystko, bo mamy wszystkie gniazda i nara i można sobie podarować wbijanie kolejnych gwiazdek, a przypominam, że maksymalnie w systemie można mieć wyposażenie z 5 gwiazdkami. Znaczy, dobra, żeby oddać sprawiedliwość, te dodatkowe gwiazdki powyżej 2 dają coś, to nie jest tak totalnie bez sensu, ale jak widzicie, jedyne co one dają to maksymalnie 10% więcej zdobywanego doświadczenia. Tego co się dowiedziałem, a informacje brałem z Inkpedii, zresztą link w opisie. W moim reworku one jak najbardziej mają sens, bo każda gwiazdka wpływa na jak dużo dają Wam umiejki. I tutaj wykaz dla dużych umiejek, czyli w momencie kiedy mamy wyposażenie 5-gwiazdkowe z 2 dużymi umiejkami, 100 punktów umiejętności tak bazowo, czytaj tak jakbyśmy mieli 10 dużych, tych oryginalnych.
Małe liczą się tak samo, ile jest gwiazdek, czyli jedna gwiazdka to jest 1, 2, 2 i tak dalej, aż do 5. No to możemy mieć 50 punktów z małych, czyli możemy mieć daną umiejętność na jednym wyposażeniu maksymalnie na 150 punktów. Taki jest maksymalny poziom pojedynczej umiejętności na pojedynczym wyposażeniu, jaką możemy mieć. A i jeszcze a propos samego ubioru, coś co Was na pewno bardzo ucieszy, to teraz w grze jest tak, że umiejętność wczepiamy bezpośrednio w gniazdo. I im więcej mamy takich samych zdolności, tym więcej ta kolejna zdolność nas kosztuje tam 10, 20, 30, jeśli jest taka sama zdolność. Ale ja stwierdziłem, że będziemy najpierw wytwarzać, a dopiero potem ją wczepiać. Czyli każda umiejętność, każde wytworzenie umiejętności to jest 10 odłamków i dopiero wytworzoną umiejętność Octi może nam włożyć w dane wyposażenie. Nie musimy już się martwić, że wylosujemy coś złego. Nie. Tutaj już można wkładać i wyjmować umiejętności dowolnie, można je przekładać. No i właśnie, jak zdobywamy te gwiazdki? Tak jak mówiłem w sekcji menu, możemy kupować wyposażenie Disco Industries wielokrotnie. Ono za każdym razem będzie troszeczkę droższe. To nie będzie tak, że za tą samą cenę łusek będziemy mogli sobie kupić wszystkie 5 ulepszeń. Nie, one będą się tam powiedzmy o 100 łusek zwiększać, tak? Biorąc pod uwagę, ile będziemy uzyskiwać łusek z jednego biegu 30-falowego, to nie będzie problemem, uwierzcie mi. Wyekspienie jednego wyposażenia, które tam powiedzmy oryginalnie jest za 100 łusek, a finalnie jest za 500 łusek. Przypominam, że to jest tak 100, 200, 300, 400 i 500 łusek, czyli finalnie no dużo więcej niż 500. I tak ono nie będzie problemem, bo my tych łusek będziemy zdobywać tak duże ilości, że to nie będzie naprawdę stanowiło wielkiego wyzwania, szczególnie dla graczy Executive VP, Industrial, Fisher Squid czy Fish Factory. No to już będą poziomy, gdzie te łuski będą się sypały dosłownie jak z wodospadu, no nie oszukujmy. I teraz tak, tutaj wykaz wszystkich zdolności. No i chodzi o to, że jak widzicie mamy tutaj sporo tych zdolności, naprawdę sporo. To są wszystkie zdolności z dwójki. I teraz tak, wywalamy te 4, bo one są bezużyteczne. Ktoś mógłby pomyśleć, że można wywalić też wszystkie umiejki związane z odradzaniem. Nie do końca, ponieważ te zdolności będą wpływać na to, jak szybko pojawia się ponton. Tutaj, jeśli ktoś ma lepsze odradzanie, jednostkowo ujmujemy czas, powiedzmy tam, nie wiem, procentowo, może nie w sekundach, ale procentowo od tego, jak szybko się ponton pojawi. Niezły pomysł, żeby te umiejki tak działały. Ktoś też mógłby zauważyć, że ta konkretna umiejka, tym, że tracimy mniej ulta po śmierci, też bezużyteczna na Salmoida, no bo w Salmoidzie mamy 2 pewne ulty i tyle. Nie. W tym reworku specjal. Mi tutaj chodzi o specjala. Specjal działa tak jak normalnie w rozgrywkach multi, czyli go normalnie ładujemy, tyle ile go naładujemy, tyle go mamy. I go tracimy rzeczywiście po śmierci, więc ta umiejka się przydaje. Last Ditch Effort to się chyba nazywa, czyli tam, że 15 sekund zostało do końca gry, no to też zostawiamy, bo to jest bardzo fajne, że w momencie, kiedy już czas się nam kończy do wypełnienia kwoty, to zwiększają nam się statystyki, to jest całkiem niezłe. Object Shredder też bezużyteczna umiejka, bo no salmoidy przecież nie budują błąd. Oni budują, ale tych ich konstrukcji nie można im zadać obrażeń w żaden sposób, tak? Nie możecie zniszczyć działa Big Shota, nie możecie rozwalić tej frytki rybnej. Nie da się zniszczyć tego, co budują salmoidy, więc ja bym to wyrzucił. I w tym momencie zostajemy mniej więcej z takim zestawem. Szczególnie ta umiejka może nam się przydać do walki z rybolotami albo z nowym przeciwnikiem, tak zwanym Big Bossem. I czym są Big Bossowie, to zobaczycie, ale do walki z tym Big Bossem, latającym waleniem, na pewno przyda nam się ta zdolność, ta konkretna. Też zdolność, która powoduje, że jeśli ludzi z naszego zespołu jest mniej niż przeciwników, to dostajemy ładowanie specjalne. Też to można wrzucić do biegu łososioidowego, ale z drobnym reworkiem, mianowicie
jeśli jest nas 4 i pojawia się na przykład 5 Salmoido Boss albo Big Boss, ogólnie w ogóle, że jeśli pojawi się Big Boss, to też to działa, to ta umiejka się załącza i ładuje nam specjala. Sądzę, że to będzie całkiem niezły pomysł, żeby mieć naprawdę niezłe ładowanie specjala. Oczywiście wszystkie inne umiejki, które tutaj są, zostają, więc macie mniej więcej pojęcie, z czego można składać buildy już na wyposażeniu. Dalej przechodzimy co do wyposażenia. Teraz naszym obiektem staje się pancerz. Rzeczywiście teraz już chroni. To jest tak, jakbyście mieli pancerz w kampanii. Czy tutaj on wam się rozwali? Musi trochę czasu minąć, żeby on się odnowił. Po prostu działa dokładnie tak samo jak pancerz w kampanii. Tutaj nic się nie zmienia. Każdy pancerz daje różne ogólne wzmocnienia. Tak jak tutaj zielony pancerz daje nam 25% obrażeń takich ogólnych do wszystkiego. Tak jakby ink damage z side order. Inne pancerze dają inne wzmocnienia, na przykład czerwony pancerz daje więcej zdrowia, żółty daje szybkość, różowy daje regenerację. No poza tym, że ten pancerz was chroni rzeczywiście. No macie jakby podwojone zdrowie teraz w ten sposób. Tak jak w kampanii macie jakby podwójne zdrowie. Zanim was zabiją, no to macie jeszcze ten pancerz odnawialny. No i jeszcze mamy oczywiście broń i system karteczek, tak, tych color chips, czy jak one tam się nazywały, z side order. No, tak jak mówię, teraz tutaj tylko 6, bo gdybym dał więcej, to mogło być to za silne. I tak już mamy bardzo, bardzo silne wyposażenie ubraniowe. Side order pojawiają się karteczki z umiejętnościami, których nie ma na wyposażeniu. Czytaj na przykład Lucky Chain. Lucky Chain, który był bardzo fajną mechaniką, którą bardzo chętnie chciałbym zobaczyć w 4. No i można by ten Lucky Chain tutaj też wprowadzić, szczególnie w falach, gdzie mamy na przykład szaleńców. Buildy pod Lucky Chain i odnawianie tuszu z zabójstw byłyby totalnie przegięte i dawałyby komfort grania na szaleńcach, tak? Jedna osoba mogłaby stanąć, rozwalać szaleńców, bo ma taką regenerację tuszu i Lucky Chain tak wykręcony, a reszta po prostu by zbierała i rzucała jajcami do kosza i tyle. Kolorowe klipy będę nazywał karteczkami od tej pory, ok? Ok. Jeśli chodzi o karteczki, to wywalamy wszystkie związane z dronem, ponieważ one nam są w ogóle niepotrzebne, no bo drona nie mamy na Salmoid Run, tak? Więc je wywalamy. Wywalamy też duplikaty, czyli jeśli jest jakaś zdolność w abilitkach, tak? W tych zdolnościach, to wywalamy ją z karteczek. Czytaj na przykład ink damage, ink savery ogólnie idą do kosza i zostają tylko te takie specjalne, można powiedzieć, takie specyficzne dla karteczek. O, w ten sposób. Tak więc tak to wygląda. No i mniej więcej z tego wszystkiego składamy nasze wyposażenie. Dobrze, to teraz przechodzimy do ulepszeń. I teraz tak, nie wiem czy wiecie, zapewne jeśli gracie dużo Splatoona, tak jak ja ostatnio, to wiecie, multi Splatoona uwielbia paski doświadczenia. Mamy przecież poziom konta, poziomy konkretnego wyposażenia, które tam nabijają nam umiejętności, poziom katalogu. Ogólnie jest tego trochę. No i sądziłem, że można by to przeszczepić do Salmoid Run. Co mamy w Salmoid Run? Oczywiście mamy poziomy doświadczenia konkretnego wyposażenia. I teraz tak, w multiku działa to tak, że jeśli nabijemy poziom, no to losuje nam się umiejętność. Fajnie, tylko przypominam, iż tutaj w Salmoid Run mamy wyjmowane umiejętności, czyli możemy sobie włożyć i wyciągnąć jakąś, która nam nie pasuje. I nadal będziemy ją mieli. Będziemy mogli ją włożyć do innego wyposażenia, które nam bardziej tam ta umiejętność pasuje. I teraz to rodzi problem takiej natury, że jeśli będziemy losować umiejętności, to bardzo szybko zasramy ekwipunek wszelakimi możliwymi zdolnościami. Dlatego gra będzie rozróżniała umiejętności wytworzone od nabytych, dosłownie jedna flaga, jeden znacznik, czy ta zdolność jest nabyta, czy jest wytworzona. Jeśli jest wytworzona, no to możemy ją wyjmować, jeśli jest nabyta, możemy ją tylko rozwalić na odłamki. Żeby nie być okrutnym, to za jedną umiejętność nabytą od 2 do 4 odłamków dostajemy. O, po prostu. Żeby nie być okrutnym, tak jak niestety jest to póki co, gdzie za jedną umiejętność, która może kosztować nas nawet 30 odłamków, dostajemy tylko jeden odłamek, więc to jest straszny przelicznik. Więc tutaj będzie od 2 do 4, więc
To jeśli chodzi o umiejętności. Dalej mamy poziom konta, czyli poziom rybaka, tutaj w tym wypadku. Fisher Squid Level i poziom rybaka jest maksymalnie do 30. Dlaczego do 30? Ponieważ zauważyłem, że do 30 poziomu konta Sheldon ma nowe bronie, po prostu. Tutaj stwierdziłem, że dobra, do maksa Sheldonowego, do 30 poziomu i to działa tak samo. Poziom rybaka tutaj powoduje, że możemy wykupić nowe bronie dostosowane do modyfikacji na bieg łososiowy, czyli te bronie, którym możemy wczepiać karteczki. Te bronie są takie same, drobnym wyjątkiem, że na 30 poziomie, jeśli nabijemy 30 poziom, to odblokowują nam się wszystkie bronie Grisco do kupienia, czyli właśnie te takie mega bronie. No, plus jeszcze każdy poziom rybaka daje nam 20 dodatkowych punktów zdrowia, co powoduje, że na 30 poziomie rybaka mamy już tego zdrowia 600. 600 czytaj tyle, ile ma Kochok. Możecie mieć takie, ale what the fuck, Ingzor, przecież to jest za dużo. Czasami normalnie wydaje się człowiek niezabijalny, a co dopiero jak będzie miał 6 razy więcej zdrowia. Spokojnie, jak przejdziemy do Big Bossów i do tego, jaki zalew nas czeka, przeciwników, i co się będzie działo na poziomach, to spokojnie uznacie, że te 600 zdrowia to jednak będzie potrzebne. I jeszcze mamy coś takiego jak poziomy świeżości, których jest 6. Czemu 6 poziomów świeżości? Dlatego, że po prostu każda broń może przyswoić do 6 karteczek i po prostu w zależności od tego, jaki poziom świeżości tej broni macie, tyle możecie tam karteczek wczepić po prostu, aż do 6. Poziom świeżości, doświadczenie świeżości zdobywamy w momencie, kiedy po prostu tą bronią walczymy i tak dokładnie, tak samo jak w Multiku, ten system jest dosłownie przeniesiony z Multika. Tak to wygląda, jeśli chodzi o broń. Jeśli chodzi o klasy, no to klas mamy 12 i każda klasa będzie mogła levelować do 10 poziomu. Na 5 i 10 poziomie dostaną takiego mega boosta, jeśli chodzi o mechaniki. Na poziomach właśnie 1, 4, 6, 9 dostaną po prostu jakieś tam boosty do statystyk, o, w ten sposób. I jeszcze bardziej uwypuklając ich mechanikę, którą już mają. I jak ulepszamy klasę? No tak jak mówiłem, u Octi. Zresztą u Octi będziemy ulepszać chyba wszystko. Octi będzie takim głównym punktem, do której wszyscy będą się złazić po prostu, żeby tam sobie wszystko ulepszać. To okienko, gdzie zdobywamy, że tak powiem, skrzynki, bardzo w cudzysłowie skrzynki i wyposażenie, owszem, ono też będzie, zachowamy te nagrody za grę, ale no to będzie tylko tak czasami, żeby tam podejść i po prostu wziąć sobie nagrody. Za to u Octi, no Octi będziemy odwiedzać praktycznie non-stop, praktycznie po każdej grze. I teraz tak, jest w tym trybie jedna totalnie bezużyteczna rzecz i totalnie bezużyteczna statystyka. Power Egg. Absolutnie nic wam nie dają i nie wiem z jakiego powodu gra magazynuje ogólną liczbę, które zdobyliście. Ale ważne, że to jest, posłużę się już tym systemem, dlatego, żeby po prostu te zmagazynowane przez gracza PowerX wykorzystywać. To jest główna waluta. Zresztą tak samo jak w kampanii, chyba do każdej części kampanii PowerX były walutą i to za nie ulepszaliśmy, za nie i tam Sardynią, więc ulepszaliśmy wszystko praktycznie. Tak samo tutaj, no PowerX główna waluta, za to ulepszamy klasę, za to ulepszamy wyposażenie, bo po grze zdobywamy jakąś tam ilość tych PowerX i potem u Octi możemy ją przekierować do konkretnego wyposażenia albo przekierować do klasy. Poziomy doświadczenia klasy będą odpowiednio wysokie, tak, żeby po jednej grze nie nabić 10 poziomu klasy, bo to było bez sensu. Więc ta ikra, te PowerX, które będą potrzebne na kolejny poziom klasy, na pewno będą szły w dziesiątki, a raczej potem już setki tysięcy tej ikry, żeby wbić kolejny poziom, żeby jakby gra miała nadal sens, żeby było o co grać, bo póki co teraz to nie za bardzo jest nawet. No plus jeszcze mamy coś takiego jak Prestige, czyli po biciu maksymalnego poziomu rybaka możemy sprestiżować i wrócić do pierwszego poziomu, zachowując wszystkie statystyki, całe wyposażenie i tak dalej, tylko po prostu nabijać sobie poziom od nowa, już właśnie jako sprestiżowany.
Indykatorem tego będzie gwiazdka przy profilu, dokładnie tak samo jak jest w normalnej grze, przynajmniej w dwójce tak było, nie wiem czy w trójce są prestiże, wiem tylko, że w dwójce są, tą rzecz przenieść po prostu do tego trybu, bo wydaje mi się to takie całkiem fajne. Kolejne prestiże już nie będą dawały nam więcej zdrowia, bo to byłoby już totalne przegięcie. Kolejne prestiże będą po prostu podnosiły ilość zdobywanych materiałów, tak? Ilość zdobywanej ikry i tak dalej. Albo coś w tym stylu. No ogólnie prestiż coś tam będzie dawał rzeczywiście. Albo na przykład każdy prestiż podnosiłby ogólne zadawane obrażenia o 1%. Takie rzeczy. Jeszcze na to, co prestiż mógłby dawać, nie mam pomysłu, tak szczerze mówiąc, ale to są takie ciekawe propozycje, czyli właśnie albo więcej zdobywanych surowców, albo więcej obrażeń zadawanych, albo i to, jak to woli. Broni raczej nie ma możliwość prestiżowania, one po prostu zostają na 6. poziomie świeżości i tyle. Klasy można sprestiżować, tu za prestiże kolejne dostajemy baretki i inne rzeczy złączone z tą klasą, czyli na przykład po pierwsze baretkę, po drugie jakąś skórkę, która po prostu pokazuje, że hej, ten człowiek już bardzo długo grał daną klasą i po prostu jak spojrzysz na jego wyposażenie, na to co on ma, na niego, nie musisz patrzeć na jego profil, tylko po prostu spojrzysz na niego, to wiesz, że na przykład to jest stary wyga inżyniera, bo na przykład ma złote drony, więc one jakby pokazują, że 10. prestiż, czyli tak naprawdę 100. poziom ogólnie inżyniera. Więc ten człowiek naprawdę bardzo dobrze zna się na inżynierze, tak? I można po samym wyglądzie to jest bardzo dobry gracz inżynierowy na przykład, nie? Coś, co w bezpośredni sposób ci nic nie daje, ale jest sygnałem dla reszty graczy, że hej, ten człowiek naprawdę ogarnia. Albo dewastator ma już złocone działo jajeczne. To pokazuje, że ten człowiek dewastatorem grał aż za dużo. Umie dewastatora tak do maksa. Więc o to mi chodzi. O takie niuanse mi właśnie chodzi. Tak więc tak to wygląda. Cały system ulepszeń wygląda w ten sposób. No dobrze, no to teraz już przejdźmy do kolejnego rozdziału, do klas. Ok, jako że ten film i tak już jest koszmarnie długi, żeby nie trwał 2 godzin, to teraz na szybko przejdziemy sobie przez wszystkie klasy. Będzie to wyglądało tak, że przedstawię Wam klasę, przedstawię Wam jej mechanikę, co zyskuje na 5. i 10. poziomie, a potem przedstawię jakiś mój pomysł na jeden taki pojedynczy, dobry build na daną klasę po prostu. I teraz tak. Jeszcze tylko na wstępie wspomnę, że każda klasa ma 2 rodzaje granatów, które przełączamy krzyżakiem. Czemu w ten sposób? Ponieważ zauważyłem, pewnie każdy, kto grał w bieg łososiowy, zauważył, że są 2 miejsca na padzie, które są całkowicie niewykorzystane. Jest to krzyżak, strzałki lewo-prawo. Puste, nic tam nie ma, one w ogóle nie działają. Więc pomyślałem, że tam wsadzę opcję przełączenia granatów, dokładnie tak samo jak w kampanii do 2. Ok, czyli tak, zaczynając od pierwszego typu klas, czyli klas atakujących, mamy ich 3, no i pierwszą klasą atakującą jest Attacker. Nazwa bardzo generyczna i bardzo taka zwyczajna, ale jest. Tak, może potem wymyśli się coś lepszego, no ale Attacker jest pierwszy i jak sama nazwa wskazuje, Attacker ma atakować. Jego mechaniką jest to, że nie ma zmniejszenia prędkości poruszania się podczas używania broni, bo kiedy normalnie chodzicie i strzelacie, macie zmniejszoną prędkość poruszania. Attacker nie ma tej zmniejszonej prędkości poruszania. Na 5. poziomie uzyskuje zwiększoną prędkość poruszania się razy 2. Kiedy chodzi, ta prędkość poruszania się nie ma wpływu na prędkość pływania, a na 10. poziomie każda broń automatyczna, jaką posiada, ma podwojone obrażenia. Shootery, dualisy, brele, blastery, jako granaty, ponieważ granaty są przypisane do klasy, ma burst bombę i zwykły podstawowy granat taki. To tyle a propos tej klasy i jak ja bym tą klasę teraz zestawił. Po pierwsze, broń jaką bym mu dał, to byłyby to na pewno dualisy. Po drugie, wyposażenie, jako że
on ma bardzo wysokie obrażenia, bo podwojone, to bardzo dużo zyskuje z każdej umiejętności i każdej karteczki na te obrażenia, więc jedno wyposażenie mógłbym poświęcić na same obrażenia, żeby te obrażenia były absurdalnie gigantyczne, drugie na odnawianie tuszu, a trzecie jakieś wspomaganie, na przykład na prędkość odnowy specjala albo coś takiego. Po wbiciu 6 poziomu świeżości, karteczki mówię tej kolorowe klipy, 2 razy Splat Ink Recovery, 2 razy Main Piercing, jeszcze jako że zostały nam 2 miejsca, to najprawdopodobniej Sticky Ink. Czemu Sticky Ink? Biorąc pod uwagę, że ataker jest bardzo szybki, kiedy chodzi po prostu, to bardzo łatwo od spowolnionych przeciwników może uciec. A jakiego specjala mógłbym mu dać? Może nie wiecie, ale w grze są specjale, które mają tryb automatyczny. Są 2 takie, to jest Crab Tank, uwaga, Ultra Stamp. O tym nie wiedziałem, nie zauważyłem tego na początku, że Ultra Stamp jest automatyczny, a jest automatem, tak samo jak Crab Tank. Albo Ultra Stamp, żeby po prostu dać mu jakąkolwiek możliwość walki w zwarciu, dobrej walki w zwarciu, albo Crab Tank, żeby po prostu masakrować przeciwników. Ale biorąc pod uwagę, jak krótko działa Crab Tank, bardziej stawiałbym na Ultra Stamp. I to jest mój build pod właśnie atakera. Kolejną klasą, jaką omówimy, będzie Devastator. Czytaj, ta klasa powstała tylko w jednym, jedynym celu, żeby masakrować wszystko, co żyje praktycznie. Główną mechaniką Devastatora jest to, że posiada działo jajeczne niezależnie od tego, jaka to jest fala. Ponieważ normalnie na fali ekstremalnej, a w moim wykonaniu na fali 10, 20 i 30 pojawia się łososiowy król. Walczymy z nim przy użyciu działa jajecznego. Devastator ma działo jajeczne non-stop, co znaczy, że nie może wrzucać jajek do koszyka po prostu. Dlatego on skupia się tylko i wyłącznie na zabijaniu bossów i jego wrzucanie jajec do koszyka w ogóle nie obchodzi. Gra nim to jest non-stop walka. I jakie on zyskuje wzmocnienia? Na 5 poziomie działo jajeczne zadaje podwójne obrażenia, a na 10 poziomie ma podwójny zasięg, także podwojony zasięg eksplozji. I teraz jakie granaty posiada ta klasa? Zwykły granat i Suction Bomb. Tak. On jest stricte zrobiony pod właśnie działo jajeczne, więc można go budować tak naprawdę jak chcecie. Tutaj już zależy tylko od waszej. Można mu dać praktycznie dowolny specjal. Z każdym specjalem będzie równie dobry. Czy to będzie specjal typowo defensywny jak Big Bubbler, czy to będzie specjal ofensywny Inksack, czy Wave Breaker, czy Kraken Royal, z którym też powinien naprawdę dobrze sobie radzić. Co na niego nie weźmiecie, to będzie dobre, bo tak naprawdę waszą główną mechaniką i waszą główną mocą jest działo jajeczne, które jest liczone jako granat, więc wszystkie wzmocnienia granatów działają na działo jajeczne. To warto zauważyć, że jeśli chcecie zrobić takiego masakratora z tego, który dosłownie potrafiłby zone-shotować Big Bossa, to da się to zrobić właśnie za pomocą wzmocnień, które ulepszają granat. No, tak więc kolejna klasa do omówienia to Zabójca. Zabójca jest dosyć ciekawą klasą, bo jest takim atakerem, ale trochę inaczej. Mianowicie jego główną mechaniką jest to, że w momencie, kiedy się zanurza, kiedy zamienia się w formę pływającą i zaczyna pływać, niezależnie od jego prędkości, jest niewidzialny dla przeciwnika. Po prostu nawet jeśli zamieni się w formę pływającą tuż przed przeciwnikiem, to ten natychmiast o nim zapomina. Po prostu tak jakby go nie było. O to właśnie tutaj chodzi. To jest klasa stricte stealth, można tak powiedzieć. I teraz tak, na 5 poziomie zyskuje kolejną mechanikę, już nie wzmocnienie statystyk, mechanikę, która powoduje, że zabójstwo bossa albo big bossa natychmiast odnawia cały tusz. Na 10 poziomie zyskuje kolejną mechanikę, która powoduje, że zabójstwo bossa albo big bossa odnawia całe zdrowie. Co oznacza, że ta klasa ma wbudowany lifesteal i może być bardzo, że tak to ujmę, cocky, jeśli chodzi o walkę z bossami i big bossami, ponieważ zabójstwo jednego, jeśli macie maksymalny poziom, odnawia wam
zdrowie od razu. Jakie granaty ta klasa? Ma Ink Mine i Toxic Mist. Co jest raczej oczywiste, że jeśli gracie stealthem, no to będziecie te miny podkładać, tak? A Poison Mist jest po to, żeby osłabiać przeciwników, których macie zaraz rozszarpać po prostu, żeby nieco łatwiej rozpocząć walkę. I teraz tak, jakbym ja zestawił tą klasę? Mianowicie, biorąc pod uwagę, że jest to bardzo agresywny styl gry, no to na pewno, jeśli chodzi o karteczki, zacznijmy od tego, bo one będą bardzo ważne tutaj. Na pewno Lucky Drop, Armor Drop. Armor Drop tylko do 10 poziomu, potem bym to zmienił na Canet Special. Czemu? Ponieważ na 10 poziomie dostajemy Lifesteal z zabójstw, więc Armor Drops są nam niepotrzebne de facto. Za to Canet Special może nam się dużo bardziej przydać. Też w pewien sposób Canet Special odciąży nam miejsca na wyposażeniu, żeby tam dać na przykład jeszcze więcej obrażeń, albo prędkość poruszania się takiego normalnego, albo na zwiększone obrażenia od specjala, albo na różne inne rzeczy, które nam po prostu ułatwią polowanie na bossów. Jeśli chodzi o specjal, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę granaty jakie mamy ewidentnie pokazują, że mamy tylko sobie ułatwiać polowanie na bossów, ten specjal nie musi zabijać nam bossów, dałbym mu Inkstorm, ponieważ Inkstorm jeszcze bardziej ułatwi nam polowanie, pozbędzie nam się leserków, jeśli mamy bardzo wysokie obrażenia specjalaków, zostaniemy tylko sam na sam z bossem, który odnosi już obrażenia. To nam pomoże. No ale to jest tylko moje. Inni ludzie mogliby go na przykład zestawić z Tenta Missiles. Wydaje mi się, że to też jest całkiem nie pomysł. Czy czymś, co potrafi się przebić przez Rybolota. Takie rzeczy. Jest bardzo dużo różnych możliwości, jak tą klasę można zestawić. To nie jest taka straightforward klasa jak Attacker. Ona daje trochę więcej możliwości. Ok, skoro wszystkie atakujące klasy mamy już omówione, to teraz przejdźmy do klas defensywnych. Tutaj też są 3. No i pierwszą z tych 3 defensywnych klas jest ciężki. Mechaniką tej klasy jest to, że może mieć na sobie 3 razy pancerz. Tutaj normalnie można mieć, chociażby w kampanii, na sobie 2 razy pancerz, a ta postać może jeszcze jedno oczko sobie nałożyć, jeszcze jeden poziom pancerza mieć. Kolejny. Jakie granaty posiada ta klasa? Ściana tuszu i torpeda. Na 5. poziomie zyskuje podwojoną prędkość rozkręcania się, ładowania się Splatlinganów, o 50% zwiększone obrażenia od każdego Splatlingana. Na 10. poziomie zyskuje 2 rzeczy. Pojedyncze przeszywanie dla każdej broni, którą ma na wyposażeniu. Każda broń główna, której używa ta klasa, ma wtedy pojedyncze przeszywanie, czyli może przeszyć jednego przeciwnika albo przebić się przez pancerz pojedynczy, oraz zyskuje mitygację zależną od ilości ładunków pancerza na sobie. Tylko że odwrotnie, tutaj jeśli macie 3 ładunki, tą maksymalną ilość pancerza na sobie, no to nie macie mitygacji w ogóle. Przy każdym rozbiciu zyskujecie 10%, aż do braku pancerza, tak? Kiedy postać już nie ma pancerza, tylko ma ubranie, które jej w ogóle nie chroni. To jest już ten moment tuż przed śmiercią postaci. W tym momencie ciężki zyskuje aż 40% mitygacji obrażeń, więc jest to naprawdę solidna rzecz, żeby przetrwać kilka jeszcze ciosów, schować w tuszu, podleczyć albo na szybko zatłuc po prostu jednego przeciwnika, odzyskać z niego pancerz i wrócić do akcji. No i teraz jak ja bym zestawił tą klasę? Można by trochę rzeczywiście w te obrażenia jeszcze pójść, żeby po prostu ta klasa więcej zyskała, bo ma 50% większe obrażenia od każdego Splatlingana. Oczywiście broń, no to wiadomo z jaką bronią bym sparował tą. Tutaj build na Splatlingany różniłby się zależnie od tego, jaki to jest Splatlingan, bo przypominam, że jest w grze coś takiego jak Nautilus, który ma tą opcję, że może ładować strzał nawet w momencie, kiedy już strzela. Nie jest taki toporny jak praktycznie wszystkie inne Splatlingany, ale tutaj uwaga, jest karteczka, która daje to innym Splatlinganom. Więc jeśli używamy Nautilusa, no to nie używamy tej karteczki, bo to by było bez sensu, to jest po prostu podwojenie, które nam nic nie daje. Jeśli grałbym z Nautilusem, to zrobiłbym go 2 razy Lucky Drop, 2 razy Armor Drop,
To na pewno, to jest absolutna podstawa, żeby po prostu leserki znikały zwyczajnie i żeby się z nich leczyć. Tak naprawdę kolejne dwa, bo są właściwie dowolne, można by tutaj wsadzić cokolwiek, na przykład main range. Po prostu, żeby jeszcze zwiększyć zasięg tego Splattingana. Jeśli chodzi o wyposażenie, o ubranie i abilities, to na pewno byłoby to coś pod oszczędzanie tuszu. Czytaj, na pewno inksavery wszelkiego rodzaju. Jak normalnie dałbym coś na specjal, no to tutaj raczej dałbym prędkość chodzenia, obronę przed granatami. Po prostu. Bo jest pewna możliwość, że na przykład Steelhead rzuci granat niedaleko nas. Ciężki w momencie, kiedy strzela nie za bardzo może się ruszać. Oczywiście może uciec, ale wtedy szansa, że taki granat przeżyjemy, będziemy w stanie zatłuc tego Steelheada. Tak mniej więcej. Po prostu ogólnie ten zestaw ma przeciwdziałać zdominowaniu ciężkiego przez wielu bossów naraz. W ten sposób. Dlatego sądzę, że jako specjal świetnie sprawdzi się Big Bubbler, ponieważ to jest po prostu tarcza, którą sobie wystawiamy i możemy olać wszystko, co jest poza tarczą. Paszcza czy Slamming Lead mogą wleść pod tarczę albo na tarczę, ale większość, którzy strzelają, ich totalnie gdzie. Kolejna klasa, jaką mamy, tarczownik charakteryzuje się tym, że jego tuszościany są nieskończone. Po prostu nie wyczerpują się. On ma taką mechanikę, że na 5. poziomie ściany tuszu zyskują podwójne zdrowie, czytaj dużo trudniej je samojdą zniszczyć, a na 10. wszystkie brele zyskują podwójne obrażenia i podwójną trwałość tarczy. Jest kolejna wariacja na temat ciężkiego, tylko że tak jak ciężki posługuje się swoim zdrowiem, żeby odcinać przeciwników od reszty, tarczownik używa wyposażenia. On ma normalne zdrowie i normalny pancerz, ale wyposażenie jest po to, żeby odcinać wrogów. No i jakie ma granaty? Oczywiście tuszościane, inkminę. Jakiego specjala można by dołączyć do niego? Też Big Bubblera, szczerze mówiąc, żeby jeszcze bardziej uwydatnić tarczę, albo coś, co da mu jakiekolwiek możliwości ofensywne, takie naprawdę dobre możliwości ofensywne, na przykład Tenta Missile. I jakbym zestawił tą klasę? Przede wszystkim karteczka, która pozwala zatrzymać tarczę breli, nieważne jaka to jest brela, to jest obligatoryjne, absolutnie. Oczywiście, ponownie, wszystko co można na odnawianie tuszu, wszystko co można na odnawianie specjala, jak najczęściej rzucać tego specjala, żeby stanąć w jednym miejscu i nie martwić się o to, że nam zabraknie tuszu, bo mamy takie możliwości odnawiania tuszu, że na pewno go nam nie zabraknie, więc mniej więcej w ten sposób zestawił tą klasę. Tarczownik ma po prostu stanąć w jednym miejscu i zablokować całkowicie przejście. O to tutaj chodzi. Ostatnia klasa ciężka to coś pomiędzy klasą defensywną a klasą atakującą. Jest to roller. Roller, który jak sama nazwa wskazuje, polega na właśnie rollerach. I teraz tak, jego mechaniką jest to, że ten rolling, tak, jak kładziecie wałek i idziecie z nim, biegniecie z nim, dla każdego wałka jest 2 razy szybszy, czyli Dynamo Roller może zabłysnąć. Jako że bazowo jest to podwajane, ta postać zyskuje dużo więcej z karteczki właśnie Rolling Speed, która wydaje się też obligatoryjna na tą postać. Na 5. poziomie usuwa jakikolwiek swing lag. Czytaj to, że musicie się najpierw zamachnąć bronią, żeby zaatakować. Po prostu każdy roller w tym momencie zaczyna działać jak Inkbrush czy Octobrush. Dosłownie zaczynają działać w ten sam sposób. A na 10. poziomie zyskuje minimalny koszt tuszu dla właśnie rollerów. Czytaj, wyrasta z tego naprawdę niezły potwór. I jakie granaty ma? Jako że jest to klasa stricte walcząca w zwarciu, to posiada Curling Bomb i Fizz Bombę. Jakiego specjala dałbym tej klasie? To jest dosyć ciekawe, ponieważ ta klasa naprawdę mogłaby niemal dowolny specjal, ale najbardziej skłaniałbym do Wavebreakera, Inkstorm albo Zipcastera. Tak naprawdę są to 3 specjale, z którymi ja bym szedł, a te dodatkowe rzeczy pomagało oczyszczać sobie drogę z leserków po prostu. I o to tutaj chodzi. No i jakbym zostawił też tą klasę? Jako że koszt tuszu jest minimalny,
ale jest, więc bardzo łatwo można się zapomnieć, że walczymy i ten tusz nam się w końcu skończy i znaleźć sytuację bez wyjścia tak naprawdę, a ta postać, mimo że jest postacią defensywną, bo to roller, to nie ma zwiększonego zdrowia w żaden sposób. Polega czysto na tym, co zdobędzie. Odnawianie tuszu z zabójstw, żeby nie martwić się o to, że nam tego tuszu zabraknie. Dać tutaj po prostu coś, co pomoże nam walczyć i opędzać się tak naprawdę od przeciwników, jak na przykład Poisonous Ink czy Sticky Ink, jak ja to sobie lubię nazywać. Najprawdopodobniej w to bym poszedł. Albo Main Range też byłby dobry. No ogólnie jest bardzo dużo możliwości, jak można by fajnie tą klasę zestawić. Zarówno jeśli chodzi o właśnie kolorowe klipy i wyposażenie, które bardziej by pełniło rolę właśnie wzmocnienia jeszcze tego, co mamy na broni, czytaj na klipach, czytaj możliwości odnawiania tuszu, odnawiania specjala, tego typu rzeczy. I jeszcze może nawet armor drop, które pozwalałoby nam się leczyć w trakcie walki, więc to też jest całkiem niezły pomysł, żeby go zrobić tak trochę pod lifesteal. Ogólnie możliwości jest bardzo dużo. To też jest taka bardzo wszechstronna klasa, która mimo, że jest ograniczona właściwie tylko do jednej broni, daje bardzo dużo możliwości różnych stylów. Można tym grać bardziej jak atakerem, bardziej jak tarczownikiem, skupiając się tylko na rolowaniu i blokowaniu przeciwników. Ogólnie ta klasa jest bardzo, bardzo wszechstronna. No dobrze, skoro mamy załatwione wszystkie klasy defensywne, teraz przejdźmy do klas technicznych. Klasy techniczne są bardzo ciekawe, bo mają niestandardowe mechaniki, czytaj takie, których nie ma normalnie w grze. Znaczy, jedna z tych mechanik jest w kampanii. Tak więc zacznijmy od początku. Pierwszą klasą techniczną jest pilot. Pilot, jego mechaniką jest to, że specjale, które, no jak sama nazwa wskazuje, można pilotować, czytaj, są to Kraken, Inkjet, Crab Tank, Ultra Stamp i Zipcaster. Ktoś mógłby jeszcze podać, że nie 7, bo przecież mamy jeszcze Traizukę i Ingwag. Okej, no ale one się nie zaliczają, bo po wystrzale albo po zużyciu całego magazynka, tak jak w przypadku Traizuki, postać odrzuca tą broń, mimo że specjala jeszcze trochę zostało. Nie jest tak, że ten specjal musi się skończyć rzeczywiście całkowicie, żeby on został nam zabrany, tak? Ogólnie wszystkie specjale, które możecie rzeczywiście pilotować, które rzeczywiście dają wam tego specjala na jakiś czas do grania, tak rzeczywiście. Nie jest to tylko, że rzucacie raz i zapominacie, albo namierzacie i zapominacie, jak chociażby Killer Whale czy Tenta Missiles. Te wszystkie specjale są bazowo nieskończone. One po prostu się nie wyczerpują. Tak jak w tym jednym poziomie w kampanii, gdzie mieliśmy Kraboczoł, który się nie wyczerpywał, tak samo działa właśnie pilot. Czytaj, jest to osoba, która cały czas może inkjetem latać nad polem walki i rozstrzeliwać ryboloty. Jest to jedna z, jeśli nie najsilniejsza klasa w dobrych rękach, tak naprawdę. I teraz jakie on ma wzmocnienia? Pierwsze to, że na poziomie 5 od razu zaczyna z naładowanym specjalem. Nie musi go ładować. No i na poziomie 10 obrażenia od specjali są podwojone. Tutaj znowu, jest to kolejna klasa, która zyskuje dwukrotnie na jakiegoś typu wzmocnienia. Nie posiada żadnych granatów, ponieważ z założenia ma cały czas siedzieć w specjalu, ma z niego nie wyłazić. To jest klasa stricte na specjal. I teraz jakbym ją zestawił? Jeśli chodzi o kolorowe klipy, to byłyby to wszelakie wspomagania pokroju Sticky Ink, Poisonous Ink, Hinders Damage, jako że kiedy używamy specjala mamy nieskończoność tuszu, więc tusz nas całkowicie nie interesuje. Osłabienia, jakieś statusy na wroga, to byłoby dobre. Splash Damage, bo przecież większość specjali ma wybuchowe obrażenia. Bardzo dobrze się to kombi. Chodzi o abilities, to absolutnie podstawowe, czytaj właśnie zawalić praktycznie cały ekwipunek wzmocnieniami specjala. Co tam jeszcze? Odporność na granaty też byłaby dobra. Ogólnie ta klasa jest bardzo straightforward i jej budowanie jest bardzo proste. Jest to tak naprawdę klasa, od której można zacząć i można nią pograć, jeśli
no chce się bardzo łatwej rozgrywki, więc noob klasa tak naprawdę. No jeśli są takie klasy jak budowniczy, do którego zaraz przejdziemy, no to muszą być też takie noob klasy jak pilot. Kolejna klasa techniczna, jak już zapowiedziałem, budowniczy, builder. Jego główną mechaniką jest to, że może rozstawić do 2 subów tego samego typu. Czytaj, może rozstawić 2 springrelki i 2 tuszościany, bo właśnie takie granaty posiada i to jest jego mechanika. Na 5. poziomie zyskuje możliwość rozstawienia 2 specjalów, czytaj, może postawić 2 super jumpy, zaraz po sobie, a na 10. poziomie wszystkie zbudowane przez niego umocnienia są nieskończone, nie wyczerpują. Jeśli chodzi o specjal, który musi się przeładować, żeby znowu użyć go, on zostaje na mapie, ale się przeładowuje. Można go szybciej przeładować strzelając w niego, równocześnie go lecząc, co zresztą tyczy się każdej konstrukcji zbudowanej przez buildera. Dobry budowniczy tak naprawdę powinien ustawić fort nie do pokonania. Tak naprawdę, bo on może leczyć swoje umocnienia. I można go zestawić właśnie bardzo ładnie z czymś, co się rzuca na pole bitwy. Czytaj Big Bubbler, chociaż to jest typowo defensywne, ale mi bardziej chodzi o Wavebreakera, Tacticuler, Super Jump, tak jak już mówiłem. Ogólnie to są 3 rzeczy, które można wyrzucić. No teoretycznie jest jeszcze Inkstorm, ale Inkstorm on przechodzi przez całą mapę, więc to nie jest zbyt dobre, no chyba że chcecie posłać Inkburzę przez całą mapę i ją oczyścić z leserków, to tak, to jest wtedy dobre, ale nie jeśli macie zbudować fort. Najprawdopodobniej dobrze jest zestawić tą klasę jak atakera, czytaj maksymalnie pod prędkość ruchu, prędkość ataku i obrażenia od ataku, odnawianie specjala, gdyby któryś z na przykład super jumpów został zniszczony. Kiedy już nie można byłoby go naprawić ani przeładować, no to wtedy szybko wystawić kolejnego. Mniej więcej tak bym właśnie zbudował tą klasę. Po prostu bardzo podobnie jak atakera, tylko że tutaj nie atakujemy przeciwników, tylko swoje umocnienia, no lecząc je i przeładowując po prostu. Ok, ostatnia klasa techniczna to inżynier. Inżynier jest bardzo ciekawą klasą, ponieważ posiada niestandardowe granaty. Chodzi o to, że jego granatami są znaczniki do 2 maszyn, które non-stop z nim łażą. I teraz przedstawiam wam, to już nie jest autobomba, autowieżyczka, autosentry. Te 2 autowieżyczki łażą cały czas za inżynierem i inżynier może rzucić znacznikiem takim samym jak znacznik do Triple Ink Strike. Przeciwnik, do którego przykleił się taki znacznik, zostaje oznaczony i ta autowieżyczka będzie go atakowała, dopóki ten nie zginie. No i na poziomie 5 inżynier zyskuje, a właściwie nie sam inżynier, tylko jego wieżyczki zyskują podwojone zdrowie oraz podwójne skrócenie czasu odnawiania, czyli jeśli jakaś wieżyczka się rozsypie, no to rodzi się 2 razy szybciej już w tym momencie, a na poziomie 10 zyskują podwojenie obrażeń oraz 50% szybkostrzelności oraz 50% zasięgu eksplozji. Jak widzicie, jedna z autowieżyczek ma Inkzuki. Bardzo dawno temu zdechł ten specjal, ale ja go przywracam po prostu jako wyposażenie wieżyczki, a drugi ma 2 działa od Inkjeta, co znaczy, że ta wieżyczka ma znacznie mniejszy zasięg niż ta pierwsza. No, ale mniej więcej właśnie taka jest mechanika. Czytaj, na krzyżaku lewo, prawo zmieniamy, którą wybieramy wieżyczkę, no potem rzucamy, tak samo jak granatem, bo to jest po prostu tak jak granat. Te wieżyczki atakują. Wieżyczki są uznawane za granaty, więc ich obrażenia są skalowane z obrażeniami granatów. Tą klasę powinniśmy budować tak naprawdę stricte pod granaty. Ogólnie wszystko, co może wzmocnić granaty oraz obrażenia wybuchowe, no bo obie te wieżyczki mają obrażenia wybuchowe, obszarowe, powinno tutaj pójść. Inżynier z zasady raczej nie powinien walczyć, on raczej powinien po prostu dowodzić wieżyczkami, one powinny robić za niego wszystko, a on w tym czasie powinien wrzucać jajca do koszyka i tyle. Czasami tam, nie wiem, odwrócić się, zrzucić specjala i tyle, ale głównym zadaniem jego to jest po prostu wrzucanie jajec do koszyka w momencie, kiedy jego wieżyczki robią robotę. Po prostu. Ok, to teraz przechodzimy już do ostatniego typu klas, czyli do typu klas wspomagających. I tak jak sama nazwa wskazuje, są to
klasy, które mają być właśnie pomocą dla drużyny, bardziej na drugiej linii frontu mają je wspomagać, niż brać udział w samej walce. Na pierwszej linii frontu takie klasy atakujące czy broniące, czy techniczne, wsparcie ma być rzeczywiście wsparciem. Te klasy raczej nie powinny wchodzić w bezpośrednią walkę z salmonidami. I pierwszą z tych klas jest Medic. Medic, który jest naprawdę bardzo ważnym nabytkiem do każdego zespołu. Mianowicie jego pasywa jest taka, że podwaja regenerację każdego w jego zespole. Co oznacza, że każdy, łącznie z nim, ma podbitą regenerację. Szybciej odnawiamy zdrowie, szybciej odnawiamy pancerze. Bardzo silne połączenie z ciężkim, od razu mogę wam powiedzieć, bo wtedy ciężkim może, że tak powiem, śmielej działać, bo ma zwiększoną regenerację zdrowia i pancerza. Na 5. poziomie w zasięgu swojego strzału, jego głównej broni, pasywnie podnosi wszystkich poległych towarzyszy. Czytaj, raczej powinniście grać ze snajpą. A na 10. poziomie, uwaga, prawdziwa bomba. Jeśli medyk padnie, może zjeść jajko, które ma na plecach i ożywić się w ten sposób. Po prostu gracz naciska przycisk rzutu jajkiem i wtedy zdechły medyk się podnosi. Jeśli wszyscy padną włącznie z medykiem, medyk nie zje jajka w przeciągu 2 sekund, no to gra jest przegrana. Żeby nie było, że można schizować po prostu całą falę, wszyscy zdychają, medyk ma jajco, gra czeka aż on to zeżre, no nic się nie dzieje, fala po prostu przechodzi. Jakie granaty ma medyk? To Angler Shot i Burst Bomb. Są to saby, które atakują natychmiast. Bardzo ładnie można nimi właśnie ożywiać poległych towarzyszy albo torować sobie drogę. Specjal, jaki można dodać medykowi, albo Super Champa, Killer Whale, cokolwiek. Dosłownie z każdym specjalem, nawet Ultra Stamp, ponieważ tym można rzucać, jest dobry, no bo medyk jednak ma być gdzieś z tyłu i po prostu pilnować, żeby nikt nie zdechł. W ten sposób. On może wspomagać jakoś tam ogniem, ale jego głównym zadaniem jednak jest pomaganie. Dlatego to na pewno Ink Damage, Main Range, Piercing Main. Takie najprostsze. Jeśli chodzi o abilities, Ink Recovery, Ink Savery, ogólnie coś, co pozwoli spokojnie w miarę działać. Też na przykład Run i Swim Speed też mu się przyda, żeby uciekać, jeśli salmoidy wezmą go za cel. To taki bardzo standardowy zestaw, taka bardzo spokojna, łagodna gra, gdzie raczej pilnujesz swojego zespołu niż tak naprawdę gra. Kolejna klasa wspomagająca to Sniper. Sniper, główną mechaniką snajpera jest to, że każdorazowo, kiedy trafi wroga, oznacza go. Tak jakbyście oznaczyli kogoś tym, point sensorem. To jest dokładnie to samo. Na początku nic to nie robi. Na poziomie 5 każdy oznaczony przeciwnik odnosi podwójne obrażenia. Za to na poziomie 10 każdy charger ma podwojone obrażenia oraz podwojoną prędkość ładowania. Tak więc jest to klasa teoretycznie stricte pod chargery, ale z drugiej strony zauważcie, że każde zadane obrażenie oznacza i osłabia, więc można go używać z czymś, co ma wysoki zasięg, ale równocześnie bardzo szybką szybkostrzelność z platinganami. I też będzie bardzo silny. No i teraz tak, jakie granaty posiada ta klasa? Angler Shot i Point Sensor. To jest po prostu stricte do oznaczania wrogów. Jak ja bym tą postać zestawił? Szczerze mówiąc, jeśli to ma być snajper, który po prostu się nie rusza, to byłoby to Ink Splat Recovery na pewno ze 3 karteczki. I jako, że mamy jeszcze 3 miejsca, to dałbym tutaj jeszcze 3 razy Main Piercing, żeby przeszywać przeciwników i móc na przykład zastrzelić rybolota przez szybę prosto, zasadzić mu peletę prosto w czoło po prostu dzięki właśnie przeszywaniu, bo pamiętajcie, że bronie przeszywające zadają obrażenia przeciwnikom, którzy mają normalnie nietykalność. Rybolot, Steelhead, można wtedy od przodu rozwalać grillery. On się nie nazywa slider, ale ja go nazywam slider. Też można go wtedy rozwalić od przodu, więc to jest praktycznie idealna kombinacja. No a jeśli chodzi o abilities, no to zdecydowanie Inksaver Main, Inksaver Sub,
no bo raczej będziemy oznaczać ich dosyć często. Jednak warto najpierw sobie oznaczyć przeciwnika. Special Charge Up, żeby używać specjala, żeby natychmiastowo odnawiać sobie tusz, nie czekać na to, aż tusz się odnowi. A jako specjal Wave Breaker, Super Chump, takie rzeczy, które mają po prostu bardzo szeroki zasięg, żeby po prostu oznaczyć jak najwięcej przeciwników. To jest mój build na właśnie snajpera. Ok, ostatnią klasą wspomagającą, która jest tak trochę pośrednia pomiędzy klasą atakującą a klasą wspomagającą, jest malarz. Sama nazwa wskazuje, czego będziemy używać i po co jest ta klasa. I jego pasywką jest to, że pasywnie pojawia pod sobą tusz, czyli może bez problemu wchodzić na tusz wroga i po nim sobie po prostu łazić, bo ma po prostu pasywnie tak jakby ktoś inkbrushem przed sobą malował, nie? To jest mniej więcej coś takiego. On ma to w pasywce, on ma to zawsze. Nie zużywa to tuszu. Na 5. poziomie potrafi oznaczać wrogów. Oznaczeni przez niego, bo to widać kto oznacza, oznaczeni przez niego wrogowie otrzymują dodatkowe 50% obrażeń, a na poziomie 10 obrażenia i zasięg wszystkich inkbrushów jest podwojony. Granaty tej klasy to Toxic Mist i Point Sensor. Dosłownie to jest fuzja pomiędzy atakerem a snajperem. Jak widzicie, malarz jest dosyć ciekawą klasą, ponieważ on nie ma zmniejszenia kosztów, ale ma zwiększenie obrażeń i zasięgu. No, po to, żeby więcej malował, tak? Też sam nie musi się martwić o to, że wlezie na wrogi tusz i go po prostu zeżrą, bo on sobie z tego tuszu zwyczajnie wyjdzie, ponieważ w pasywce ma to, że maluje non-stop pod sobą teren. Bardzo dobrze jest go zestawić pod prędkość chodzenia, prędkość pływania, może niekoniecznie, bo on maluje tylko w momencie, kiedy chodzi. I teraz tak, jakie karteczki bym mu dał? Jeśli chodzi o właściwie większość inkbruszy, już tutaj nawet nie ma się zastanawiać, jakie to będą brusze, tak? To zdecydowanie Splat Ink Recovery, żeby się nie obudzić z nogą w nocniku, że ej, brakuje mi tuszu. Sticky Ink i Poisonous Ink. Tak po prostu po staremu, że tak powiem. Jeśli chodzi o gear, o wyposażenie, to sprawa jest bardzo, bardzo prosta. Tak samo jak zwykle, czytaj Ink Saver Main, Saver Sub. Ink Resistance jest nam zupełnie niepotrzebny, no bo on maluje pod sobą, tak, więc jest bez sensu. Sub Power, żeby jeszcze bardziej osłabiać. Po prostu zwyczajnie standardowo. Bardzo standardowo można go zbudować pod obrażenia, wydajność i specjala. Jeśli chodzi o specjal, dałbym mu coś, co pomoże mu się opędzać od wrogów, czyli na przykład Booyah Bomb, Kraken Royale, Wave Breaker, Ultra Stamp, żeby nim po prostu miotać na lewo i prawo. Reef Slider byłby dobry, Triple Splashdown, ogólnie wszystkie takie bardzo obszarowe ataki kontaktowe byłyby naprawdę fajne. To jest mój build na malarza. I właściwie to zamyka nam wszystkie postacie, które są w tym reworku. Oczywiście to, co wam tutaj pokazałem i opisałem, to tylko jest taki ogólny pattern, w jaki sposób można wymyślać właściwie nieograniczoną ilość klas, bo można by na przykład zrobić jeszcze przeciwieństwo atakera, czytaj, to już nie jest Rifleman, tylko Rifle Squid, czyli na przykład postać, która ma wzmocnione rzeczy, które nie są automatami. Semi-automaty ma wzmocnione, albo nie wiem, z klas technicznych Grenadiera, który jest skręcony w 100% na granaty, albo zrobić klasę te pod kubły, pod bakety, nie wiem, nazwać go Bucketer i coś z tym zrobić. Jest 11 typów broni. Sama ilość typów broni daje nam co najmniej 11 klas. I teraz, jak już to mamy wszystko omówione, to właśnie zdałem sobie sprawę, że totalnie pominąłem jeden aspekt, mianowicie typ pancerza dla konkretnej klasy. No okej. Powiedzmy, że każdy będzie mógł sobie sam dopowiedzieć, jaki by pancerz na to wziął, biorąc pod uwagę, że pancerze teoretycznie mają dawać tam poprawienie regeneracji o 25%, poprawienie obrażeń, poprawienie mitygacji o 25% i tak dalej, takie rzeczy. No, a teraz jak już mamy tak naprawdę najgorsze i najdłuższe za sobą, czyli właśnie klasy i teoretyczne buildy, to teraz już będzie tylko z górki, bo kolejny rozdział, przeciwnicy i poziomy, to już będzie ostatni rozdział.
I w tym rozdziale omówimy sobie, jak będzie wyglądała już gra na poziomie, jak będą wyglądały fale, ile ich będzie, jakich nowych przeciwników spotkamy i jak ogólnie teraz będzie wyglądała gra. No dobrze, no to załóżmy, że wybraliśmy sobie już swoją klasę, wybraliśmy wyposażenie, broń, kolorowe klipy na tą broń. Potem wybraliśmy szyftę, jaką chcemy grać. No i powiedzmy, że idziemy na dzienną szyftę na 4 osoby. O, w ten sposób. No i teraz wygląda to tak, że gra będzie oczywiście próbowała dobrać 3 innych graczy, którzy aktualnie szukają kogoś na tym samym typie szyfty. Będzie to działało w ten sposób, że klasy nie mogą się powtarzać, czyli na przykład nie może być 2, powiedzmy, inżynierów w zespole. Może być tylko jeden. Czytaj, jeśli już jest inżynier w zespole, to oczko jest zajęte. Drugiego wam nie dobierze. Może wam dobrać jakąś inną z klas technicznych, ale nie może wam dobrać tej samej klasy, która już jest. No po prostu zapobiegnie nam takiemu przypadkowi, że mamy 4 dewastatorów, którzy no, nie są w stanie wrzucać jajec do kosza. Dlatego no, gra jest jakby z automatu przegrana, tak? Bo nikt nie jest w stanie wrzucić chociażby nawet jednego jajca do kosza. Pierwsza zmiana, jaką zobaczycie, będzie praktycznie natychmiast w wypełnieniu kwoty, ponieważ wtedy fala skończy się natychmiastowo. Wszystkie salmoidy, które zostaną na mapie, nie zwrócą się w kierunku morza i uciekną. Nie, one będą walczyć rzeczywiście aż do śmierci, aż nie zatłuką albo was, albo sami nie zginą. Bardzo, bardzo podejrzanym jest to, że w momencie, kiedy ten cały kubeł na jaja zjeżdża, wszystkie salmoidy mają takie, okej, dobra, nara, koniec, cześć, pa, ja wracam do morza, nara, mega podejrzane. Moja teoria jest taka, że po prostu salmoidy są są ugadane z Grisko, że w momencie, kiedy zjeżdża ten bucket, no to kończymy. Za to teraz Gris już nie żyje, nie muszą honorować tej umowy dalej i tak jak im kultura nakazuje, mają zginąć i zostać zjedzeni, żeby ten krąg życia dalej ciągnąć, tak? Prosto. Z bossów, tych takich zwykłych salmoidowych bossów, tego naszego już dobrze znanego bundla, że tak powiem, ich wszystkich, obok jajek, ikry, która z nich wypada, normalnie, wypadają z nich odłamki umiejętności i ich łuski specjalne, których też potrzebujemy do ulepszeń. Teraz a propos jajek, kolejna mechanika. Rzut jajkiem nie kosztuje was tuszu. Po prostu. Już to nie kosztuje żadnego tuszu. Możecie miotać tymi jajcami jak chcecie. Potem zauważycie, że gra nie kończy się po 3. fali, tylko idzie dalej. No i tutaj mamy kolejną mechanikę, mianowicie od tej pory już nie ma 3 fal, a 30. I te 30 fal idzie tak samo jak 3 normalne, czytaj. Nawet jeśli zaczynamy na jakimś poziomie, to przypominam, że przy 3. fali ten spawn rate jest podbity. Dużo większy niż na przykład na 1. fali albo na 2. I tak samo tutaj działa. Do 10. fali spawn rate jest taki jak na 1. fali, 11, 20 spawn rate jest taki jak na 2, 21, 30 spawn rate jest taki jak na 3. fali, to jest raczej oczywiste. Plus od fali 5 będą pojawiać się tak zwani Big Bossowie. Co to jest Big Boss? Big Boss to jest prawdziwy boss, bo nie oszukujmy się, ci salmoidowi bossowie, którzy są teraz, to jest jakiś śmiech na sali, jeśli chodzi o bossów. Tutaj mi chodzi o prawdziwego bossa, który rzeczywiście wpada na pole bitwy, ma pasek zdrowia i jest naprawdę twardy, bo najbardziej, że tak powiem, miękki Big Boss ma tylko 10 000 zdrowia. Najtwardszy ma 30 000, czyli tyle, ile ma Kohozulla na poziomie profesjonalnym i wyżej po prostu. I to jest ich normalne zdrowie, oni mają tyle normalnie, nominalnie. Plus jeszcze dochodzi nam, wiadomo, zwiększenie zdrowia od poziomu. No i teraz jakich mamy Big Bossów? Tak naprawdę są zupgrade'owaną, ulepszoną wersją już istniejących bossów i póki co wymyśliłem i stworzyłem wizerunki tylko kilku, nie przerabiałem wszystkich, ale mamy takich jak Big Bossem Scrappera i jest, po polsku to się nazywa konserwa
a w angielskiej wersji to się będzie nazywało Fish Tank. Sposobem, żeby zdemobilizować Fish Tanka jest to, żeby rozwalić jego koła. Je można zniszczyć, strzelając w ich sam środek, tam gdzie są odkryte. On się rozpadnie, on się otworzy na pół i wtedy trzeba strzelać albo wrzucać granaty, jeśli chcecie zadać większe obrażenia. Po prostu walić w środek, żeby wytłuc załogę. No ale to nie będzie trwało wiecznie. Po jakimś czasie ten Big Boss się odnowi, tak jak Scrapper. Po jakimś czasie się naprawi, tak ten też się naprawi i przywróci sobie zarówno koła, jak i naprawi to pęknięcie, przez które możecie strzelać. Tak? No trzeba działać szybko. Kolejny Big Boss to Pounding Lead i to jest Big Boss Slamming Lead. I teraz jak działa Pounding Lead? Pounding Lead jest bardzo prostym bossem. To jest właśnie najmiększy Big Boss jaki istnieje, ponieważ Pounding Lead to jest tylko i wyłącznie powiększony Slamming Lead, który ma jeszcze pomniejsze Slamming Leady, które mu pomagają i tyle. I taki Slamming Lead Mothership po prostu, ale no to jest to samo, więc wystarczy go sprowokować, dostać się na niego i zacząć strzelać w tego kohoka, który prowadzi właśnie Pounding Lead. I jak tego kohoka ubijecie, to Pounding Lead się rozpada. Mówię, najprostszy z nich wszystkich, najłatwiejszy. Potem mamy tego, którego już widzieliście, czytaj True Orka, prawdziwa orka, czyli właśnie Big Boss Flipper Floppera. On ma taką mechanikę, że owszem, wbija się w tu, ale nie wyskakuje z niego od razu, tylko jeszcze wypuszcza rakiety z 4 dyspenserów, które tam ma i można rzucić w nie granatami, żeby je zniszczyć, a oczywiście niszczenie tych dyspenserów zadaje mu potężne obrażenia, ale jeśli chcecie go rzeczywiście efektywnie zatłuc, to trzeba zamalować całą jego drogę, ponieważ skacze nie raz, a 3 razy zaraz po sobie. Tak więc trzeba zamalować mu wszystkie 3 punkty, żeby rozbić jego pancerny hełm. Po prostu. I wtedy można mu zadawać normalnie obrażenia. Ale on ten hełm odnawia co jakiś czas, więc też trzeba działać szybko. Ostatni, jakiego wymyśliłem, to wariacja na temat jednego króli salmoidowych, czyli Big Bossowa wersja Steel Illa. Sea Snake lata i ma, tak jak widzicie, na sobie 3 punkty, które trzeba wysadzić i on wtedy zdycha. Te punkty mają równo rozdzielone między sobą zdrowie, czyli jeśli on ma na przykład 30 000 zdrowia, to każdy punkt ma 10 000 zdrowia. On działa w ten sposób, że co jakiś czas po prostu się obniża i próbuje was taranować. Wtedy jest najlepszy moment, żeby rzeczywiście go strzelać w te punkty. No i mówię, jak zniszczycie te punkty, to on się rozpada. To są wszystkie, póki co, Big Bossy, jakie wymyśliłem. Myślę, że są całkiem fajne i całkiem nieźle odświeżają nam już znanych przeciwników, których już mamy tak opękanych, że praktycznie w nocy o północy możemy rozwalić takiego typa. Big Boss pojawia się zawsze jeden, jedyny na całą falę. Czytaj, można spotkać tylko 25 Big Bossów w całej pojedynczej grze. No i co wypada z pokonanych Big Bossów? Każdy Big Boss pozostawia po sobie 10 jaj, 5 odłamków i 10 łusek typu bossa, któremu odpowiada, czyli na przykład Fish Tank zostawi po sobie 10 łusek Scrappera, True Orka zostawi po sobie 10 łusek Flipper Floppera. Tak mniej więcej to działa i powiedzmy, że udało nam się pokonać 5 Big Bossów, udało się przejść do fali 10 i okazuje się, że na fali 10 jest gwarantowany łososiowy król. Jeden z 3 dowolnie wybranych. Oczywiście największą szansę na pojawienie ma Kohozulla, ale może to być też dowolny inny salmoidowy król, który tam jeszcze jest w rotacji, tak? W rotacji mamy 3. I teraz tak, fala 10, 20 i 30 są specyficzne, ponieważ nie mamy czasu. Jedyne co musimy zrobić, to zatłuc bossa. Ta fala się nie skończy, dopóki albo wszyscy nie zostaną wybici, albo boss nie zginie. Tak więc trzeba koncentrować się na bossie, ale przynajmniej nie mamy tego koszmarnego limitu czasu na ubicie bossa, więc możemy z nim walczyć jak długo tylko chcemy. Sądzę, że to jest dosyć mocne ułatwienie, jeśli o to chodzi. Na fali 20 pojawia się 2
łososiowych króli i też nie mamy czasu, mamy tylko ich zatłuc, za to na fali 30 gwarantowany jest triumvirat. Czytaj, jeśli na przykład na fali 20 trafiła nam się Kohozulla i Horror Boros, no to Joe dołączy do nich na fali 30. I Joe tam będzie gwarantowany. Czytaj, nawet jeśli nie walczyliście wcześniej z jakimś królem, to ten król tam będzie. I od fali 11 nie mamy już 100 sekund na przejście fali, tylko 200 sekund. Od fali 21 300 sekund. Ale za każdym podbiciem czasu kłota też jest podbijana. Przy 200 sekundach kłota razy 2 i przy 300 sekundach jest to kłota razy 3. Czytaj, wychodzi mniej więcej na to samo, tylko po prostu te fale trwają dłużej. No plus mamy jeszcze gwarantowanego jednego Big Bossa, więc to jest zawsze 10 jajec do przodu. Po przejściu 30 fali gra się kończy albo i nie. Jest jeszcze sekretna 31 fala, coś w rodzaju 4 fali. Tutaj walczymy z tak zwaną wszechpaszczą. Czym jest wszechpaszcza? Wszechpaszcza i jest to lorowo władca absolutny wszystkich salmoidów. On jest wyżej salmoidowi królowie i żeby jego pokonać potrzebujecie, uwaga, uwaga, przedstawiam wam prawdziwy kraboczołg. Tada! To bydle nazywa się właśnie prawdziwym kraboczołgiem. To super broń stworzona przez Sheldona i zrzucana na pole walki helikopterami. I teraz tak, jak działa wszechpaszcza? Ten przeciwnik jest inspirowany Wall of Flash. Jeśli nie wiecie, jak działa w Terrarii Wall of Flash, jest to po prostu ściana mięcha, która jest na całą mapę w górę i w dół, no bo to jest dwuwymiarowa gra i ona zsunie po prostu na was. Nie da się jej ominąć, jedyne co, to da się przed nią uciekać. I tak samo tutaj. Wszechpaszcza jest tak gigantyczna, że zeżre po prostu całą mapę i ona sunie, zjadając coraz większą część mapy. Ważne tylko, ekstremalna fala z wszechpaszczą zawsze jest na niskiej fali, żeby po prostu dać jak najwięcej czasu graczom na walkę z nią, bo ponownie ta fala nie jest czasowana, po prostu macie zabić wszechpaszczę, żeby ona nie zeżarła was. Wszechpaszcza ma 100 000 zdrowia i nie da się jej inaczej pokonać niż prawdziwym kraboczołgiem. Teraz tak, jedna osoba zasiada za sterami tej maszyny i walczy bezpośrednio z nią, a reszta donosi mu amunicję w postaci właśnie jajec. Po zniesieniu 10 jajek do kraboczołgu jego operator może wystrzelić potężny pocisk, który nie dość, że zada 10% całkowitego zdrowia wszechpaszczy, to jeszcze odsunie ją o połowę tego, co właśnie zjadła. Jedna osoba po prostu robi za celowniczego, reszta donosi mu amunicję z pojawiających się bossów i w ten sposób walczymy z wszechpaszczą. To też jest kolejna wariacja na temat działa jajecznego, tylko że tutaj działo jajeczne musi zmagazynować 10, żeby wypalić absolutnie przepotężnym pociskiem, który anihiluje wszystko. Można nim strzelić też normalnych przeciwników, to zabija absolutnie każdego przeciwnika jednym strzałem. Jeśli wszechpaszcza jest daleko, a wy macie nadmiar jajec, no to możecie w ten sposób to zrobić. Ponadto kiedy wszechpaszcza będzie miała kolejno 90, 60 i 30% zdrowia, przyzwie na pole walki jakiegoś łososiowego króla. Będziecie mieć jeszcze jego do walki, to będzie całkowicie losowy król. Totalnym overkillem jest Joe, który obejmie za cel czołg, bo może go wtedy zniszczyć. Powodzenia życzę. Czołg da się naprawić, strzelając w niego, ale to trochę trwa. No a w tym czasie paszcza sunie. A Joe robi, no to co Joe robi, tak? Zajmuje pół mapy. A, i nie będzie tak, że na przykład jeśli Joe się zrespił raz, to nie może się zrespić drugi raz. W najgorszym przypadku może wam przyzwać właśnie 3 razy Joe'a. Po jej ubiciu rzeczywiście gra się kończy. Za ubicie wszechpaszczy zawsze dostaniecie 50 łusek standardowych, 25 łusek każdego typu bossa. Mnożnik łusek, który przy triumviracie jest razy 3, przy wszechpaszczy jest razy 4, tak więc warto. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o przeciwników i to, jak będzie wyglądała walka jako taka. I teraz tak, jeśli chodzi o dodatkowe poziomy trudności, bo przypominam,
że teraz już nie mamy maksymalnego poziomu właśnie 333, tylko 500. Od momentu, kiedy wchodzimy na 400, zaczyna się Industrial Fisherman i na tym poziomie spawn rate jeszcze zostanie podbity. Tak już przy maksymalnym poziomie jest tak częsty, że tak jak pewnie teraz słyszycie, dźwięk pojawienia się salmoida się buguje, po prostu on się nakłada. Tutaj spawn rate będzie jeszcze większy, dlatego na tym poziomie już nie ma dźwięku pojawiania się salmoida, bo oni są zawsze. Po prostu oszczędzić uszy gracza oraz zostanie zdjęty limit ilości bossów salmoidowych na mapie. Czytaj, może wam się pojawić 10 rybolotów naraz. Na przykład na tym poziomie leserków jest 2 razy więcej. Na poziomie 500, czyli właśnie maksymalnych leserków jest 3 razy więcej, bossów jeszcze troszeczkę więcej. Dopiero na tym poziomie może się pojawić 2 big bossów na jedną falę. Powodzenia. Dobrze, skoro mamy już wszystko omówione, a ten film dobił już pewnie do 2 godzin, to wszystko. To jest mój cały pomysł na kompletny i całkowity rework Salmoid Run, który, że tak powiem, odpowiada temu, co twórcy robią na przykład w dodatku, biorąc pod uwagę zalew tych gelatonów, czy to jaką siłą dysponuje wyekspiona postać na przykład w dodatku, czy to w jaką ogólnie stronę powinien iść bieg łososiowy, mianowicie na zasadzie spójności z głównymi mechanikami. No a głównymi mechanikami w Splatunie jednak są mechaniki PvP. Więc powinien być zgodny ten tryb tymi mechanikami. Najlepsze tryby to właśnie były te, które były najbardziej zgodne z PvP. Czytaj kampania do 2, czy absolutnie świetny dodatek do właśnie 3 Octo Expansion. Znaczy to się nie nazywa Octo Expansion, tylko Side Order, ok? Dopiero w momencie, kiedy zaczęli wymuszać na graczu coś, zrobiło się niefajnie, tak jak w dodatku do 2, które ukończyłem, ale z pianą na ustach i wkurwem w oczach, bo po prostu nienawidzę tego dodatku. Zrobiłem go i nigdy więcej. Za to kampanię do 2 do dziś przechodzę broniami, które i tak już ją przeszedłem, bo po prostu tą kampanię uwielbiam. Tak samo do dziś gram dodatek do 3, Side Order, mimo że już mam go zrobionego. Zbieram tam te biblioteki, które mi są absolutnie niepotrzebne, ale chcę to zrobić na 100%. Poza tym uwielbiam ten tryb, dlatego że pozwala ci grać czym chcesz i jak chcesz. I naprawdę bardzo chcę, żeby salmoidy też szły w tą stronę. Tyle ode mnie. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, których materiały znalazły się w tym filmie, bo oczywiście kredyty idą do właścicieli, tak? Ja tych materiałów nie wykonałem, ja tylko się nimi posłużyłem jako example, jako przykład. Oraz pragnę podziękować moim ockom za pokazanie klas oraz salmoidom z plemienia bezsmakowych za pokazanie różnych wariantów salmoidów. Mega wielkie dzięki i do zobaczenia już w normalnych, mam nadzieję, normalnych animacji. Ingzor się wyłącza. Nara.